Dobry wieczór, witam wszystkich na webinarze poświęconemu QX-owi, urządzeniom QX, taki bardzo nowoczesny biofeedback, biorezonans, radionika w jednym, bardzo holistyczne urządzenie i pewnie to Was też tutaj posprowadzało. A to już widzę pierwszy, Kasia drugi, Hania, wszystko widać i słychać, pierwszy. No dobrze, czyli większość tutaj widzę pół na pół, można, że tak powiedzieć, pierwsi i drudzy. Słuchajcie, webinar to jest taki cykl webinarów, który poprowadzę, 5 webinarów. Wcześniej prowadziłem, ale takie podwójne, ale się zdecydowałem teraz zrobić takie krótsze webinary czasowo, ale sumarycznie mieć no jednak więcej czasu. To była taka moja idea do tego cyklu. Dzisiaj zaczynamy wprowadzenie, takie podstawy w temat i praktycznie rzecz biorąc będziemy mieli naprawdę dużo ciekawych tematów. Słuchajcie, troszeczkę takiego tematu, bardzo krótko teraz zrobię już takie wprowadzenie, też opowiem, jakie kwalifikacje są potrzebne do gabinetu, jakie są oczywiście możliwości, zwrot zarobkowy i który model wybrać. Też podzielę się bardzo taką osobistą historią, gdzie swojej mamie pomogłem praktycznie wyjść z sytuacji no, krytycznego zagrożenia życia. Oczywiście tutaj pierw było wsparcie lekarskie, 2 operacje, ale potem już się działo, to też bardzo mocna historia. Przedstawię oczywiście oprogramowanie na żywo i tutaj ten właśnie webinar, ten cykl różni się, że przedtem z reguły w jednym dłuższym webinarze to prezentowałem, a teraz to podzielę na cząstki, pokażę jeszcze więcej, będę miał więcej czasu na omówienie tych wszystkich takich niuansów, pokazania i odpowiedzi oczywiście na Wasze pytania. No ja już biorezonans, słuchajcie, znam od ponad prawie 40 lat. Zajmujemy się też z żoną tutaj razem, to widzicie, na uzdrawianiem duchowym. Prowadzimy też i Fundację Świadomość Ziemi już ponad 20 lat, ale urządzenia medycyny energetycznej zawitały do naszego gabinetu praktyki terapeutycznej 13 lat temu. 2013 rok rozpoczęliśmy dystrybucję starszej generacji urządzeń z KIO. W tej chwili pracujemy na urządzeniach QX, tak jak telefony się rozwijają, słuchajcie, też urządzenia medycyny energetycznej też się rozwijają i nie tak dynamicznie jak telefony, ale jakiś taki co dekadę upgrade urządzenia jest również i oczywiście w międzyczasie idą upgrade'y software'u. I praktycznie rzecz biorąc też to, co mówiłem, zajmujemy się uzdrawianiem duchowym, ale też jesteśmy certyfikowanymi mistrzami naturopatii i praktycznie naszą taką misją to jest miłość, duch, energia, natura. Nasze kanały, Facebook, YouTube, strona internetowa. Parę słów o tym, czym jest medycyna energetyczna. To jest też, słuchajcie, medycyna informacyjna. I praktycznie rzecz biorąc, poprzez informacje, pole informacyjne, poprzez częstotliwości, frekwencje, możemy reedukować organizm i pomagać mu bardzo mocno stabilizować się energetycznie, co oczywiście zaowocuje lepszym zdrowiem, lepszym działaniem. Słuchajcie, medycyna energetyczna zajmuje się takim pomiarem i korygowaniem subtelnych energii wielowymiarowego ciała. I tutaj trzeba znowu patrzeć, że medycyna energetyczna nie patrzy na ciało fizyczne i delikatnie tylko na psychikę, ale również na te ciała astralne, eteryczne, elektryczne, duchowe, ciała te tak zwane niższe, ciała wyższe. I praktycznie rzecz biorąc, to nie tylko są czakry i aura, to jest o wiele szerszy konspekt patrzenia holistycznego, komplementarnego na naszą istotę jako człowieka. Ale urządzenie pracuje nie tylko z ludźmi, ale również pracuje z zwierzętami, polem informacyjnym i również obiektami nieożywionymi. Słuchajcie, no to będę pokazywał. Słuchajcie, ten temat się rozwijał już medycyny energetycznej od ponad 100 lat i praktycznie rzecz biorąc te urządzenia, które tutaj prezentuję są nieinwazyjne, są mega bezpieczne z tego względu, że poruszają się w prądach fizjologicznych.
i praktycznie rzecz biorąc nasze ciało jest jednym wielkim przewodnikiem prądu, między innymi cały nasz mózg i wszystkie nasze nerwy korzystają z przewodności elektrycznej. Tam, gdzie jest przewodność elektryczna, jest też pole magnetyczne, w związku z czym mamy swoje indywidualne pole magnetyczne, które częściowo jest też znane w ezoteryce jako aura. I do tego dochodzą również czakry. I oczywiście te urządzenia również pracują na tych poziomach. Takie bezpieczne to jest, słuchajcie, 5V i pół ampera i tego nie czujemy, ale gdy przyłożymy baterię 9V do języka mokrego, to poczujemy już że nasz prądzik leciutko już nas pieści. Nie poczujemy tego na przykład na suchej skórze. To jest też taki temat i również między innymi natura nas wyposażyła w więcej jonów, więcej receptorów potowych, słuchajcie, na dłoniach, na stopach, ażeby lepszy był przepływ elektryczności w ciele, jonów elektrycznych, bo tu głównie chodzi o jony, nie tylko o sam prąd, tak? I oczywiście możemy mierzyć dość prosto, takie podstawowe urządzenia biorezonansu mierzą głównie ampery, a praktycznie rzecz biorąc tutaj QX mierzy ampery, wolty, rezystancję, to jest opór i na podstawie tego również, słuchajcie, mierzy ciśnienie protonowe, elektronowe, to jest w ogóle wyjątek na rynku, bo dzięki temu możemy określać też napięcia błon komórkowych i dzięki temu również możemy lepiej pracować dokładniej. Także to jest też tutaj taka rzecz. Również mierzą kąty fazowe. Słuchajcie, to są już takie techniczne rzeczy, które trzeba robić. Ja tylko pokazuję, że taką bogactwo też tego pomiaru elektrycznego, który występuje, elektromagnetycznego, on wpływa na dokładność odczytów i bardzo wysoką skuteczność terapeutyczną. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, słowo biorezonans, biofeedback tutaj się będzie często przeplatało. Urządzenia QX są urządzeniami biofeedbacku kwantowego, ale żeby mieć biofeedback, muszę mieć biorezonans, czyli muszę mieć odpowiedź, skądś zebrać ten feedback w jakiś sposób. I do tego używamy biorezonansu. Bio to jest, słuchajcie, skrót od słowa biologiczny, rezonans to rezonuje i praktycznie połączenie, czyli tak jak mamy bardzo popularne na przykład w medycynie akademickiej rezonansy magnetyczne, one nie używają przedrostka bio jako biologiczny. A mamy oczywiście wiele falsz i tak dalej. To jest taki tutaj rzecz, który praktycznie rzecz biorąc jest już do dalszego zgłębienia. Biofeedback, słuchajcie, to jest angielskie, feedback to jest daj mi informację zwrotną. I to jest tutaj największy, słuchajcie, jedna z największych zalet urządzeń QX, że wszystko, co mierzy, to jest też robione, nazwijmy to, w czasie rzeczywistym, czyli non-stop urządzenie będzie miało feedback z tysięcy pozycji frekwencji do analizy. I tutaj w urządzeniach, które sięgają swoją historią już prawie 40 lat rozwoju, ta sztuczna inteligencja, te wewnętrzne algorytmy czytania ciała są nieustannie rozwijane, udoskonalane i dzięki temu system potrafi reagować na żywo. To ja będę też pokazywał w późniejszej części. Także tych rodzajów biofeedbacku jest dużo. I praktycznie rzecz biorąc jest to też bardzo bezpieczna metoda, słuchajcie, bez takich skutków ubocznych i praktycznie dość mocno rozpowszechniona również do redukcji takiego stresu ogólnego i świadomego wpływania na swoje reakcje psychiczne, emocjonalne, a poprzez to na reakcje fizjologiczne typu pogłębienie oddechu, wyrównanie emocji, i praktycznie spowolnienie fal mózgowych, tak, żeby się wziąć i wejść w te stany na progu relaksu, czy być takim wyluzowanym w momentach, gdzie jesteśmy nadpobudliwi, ale z drugiej strony też do pobudzenia, bo czasami musimy być pobudzeni, żeby wykonać zadanie, tak, i żeby podołać. Nie możemy być apatyczni w momencie, kiedy na przykład pali się dom, to muszę działać i wtedy też muszę to nauczyć się wyzwalać tą energię, która będzie mnie podnosić. Także mamy wiele rodzajów biofeedback EEG, to jest ten najbardziej popularny i praktycznie rzecz biorąc
neurofeedback, tak? Także to jest mierzenie fal mózgowych, alfa, teta, beta, gamma, super gamma. To są tutaj bardzo szerokie i się okazuje, że nasz mózg, tak jak jeszcze, słuchajcie, ta cała większość wiedzy książkowej jest oparta, że nasz mózg tam do 80 Hz wibruje i że jest też działa od tam 0,5 Hz, a tu się okazuje, że jednak nasz mózg odpowiednio trenowany może sięgać 200 Hz i 0 Hz, czyli 0, nie ma reakcji. To jest też niesamowita rzecz i to zmienia paradygmaty myślenia o naszym potencjale, potędze umysłu, którym mamy, którym możemy, słuchajcie, wykorzystywać do naszego przejawiania się tutaj na Ziemi. Mamy też biofeedback EMG, to są mięśnie, GSR, słuchajcie, to jest reakcja skólno-galwaniczna i te wszystkie tutaj wykorzystuje też QX i jeszcze są dalsze temperaturowe, inne i tak dalej. I praktycznie rzecz biorąc, na rynku jest już dużo urządzeń medycyny energetycznej, tanich, droższych, bardzo drogich, no i mega drogich. I wiele osób, które chce rozwijać swój gabinet, myśli o tworzeniu praktyki gabinetu naturalnego czy gabinetu biorezonansu, bo to jest jeden z takich najbardziej popularnych określeń w Polsce. To praktycznie rzecz biorąc zastanawia się, co wybrać. Ja tu Wam pokażę, jakie są zalety tego systemu, jakie są bardzo mocne strony tego systemu, a Wy będziecie mogli sobie tutaj praktycznie rzecz biorąc to później ocenić i dalej zgłębiać tą informację, zadawać mi też pytania, jeżeli chcecie. I praktycznie rzecz biorąc, to co jest istotne, to jest oczywiście wielkość bazy, z której korzystamy i jakość. I ważniejsza aniżeli wielkość to jest dobór jakości, czyli wcale nie musimy mieć bardzo dużo wibracji, bo na przykład są firmy, które się szczycą, że mają na przykład 100 000 wzorców patogenów, czyli pasożytów, wirusów, grzybów. Kochani, kto przerobi 100 000 informacji tylko z zakresu patogenów? One część są tak bliziutko siebie frekwencyjnie, że też to nie jest aż tak ważne, żeby w ten sposób działać, bo można działać szerszymi falami. Także to jest ważne. Również jakie oprogramowanie mamy, w jakim zakresie mierzy, czyli w jakich frekwencjach to się dzieje, tak? Także to też jest bardzo istotne. Oczywiście jest ważna też dokładność zapisu i sposób mierzenia tych drgań wzorcowych. To ono wpływa w ogóle na wszystkie rzeczy. Słuchajcie, im większy też jest udział operatora w prowadzeniu badań, tak jak tutaj jest sondą, tym większa jest możliwość pomyłki, błędu i ryzyka ludzkiego. Człowiek zmęczony może na tym tensorze nie odczytać. To nie jest tak, że mu ta ręka chodzi jak chce, bo jeżeli patrzymy i jest to wytrenowane na maksa, bo jeżeli wszyscy producenci właśnie takich urządzeń robią jednak kwalifikacje, jak to się wykonuje, tak? I określają, ten odczytał bardzo dobrze, ten odczytał średnio, ten słabo. Czyli jednak trudno będzie tutaj na rynku powiedzieć, że ktoś ma tam certyfikat z odczytu ręcznego. Te sprawy już przejmują komputery, one są dokładniejsze i mniej zawodne, praktycznie rzecz biorąc, aniżeli czynnik ludzki. I to jest tutaj też również wyrażone w tym programie, czyli bardzo fajnie mamy to zrobione, że wszystko już mierzy i działa, to robi wszystko komputer. My jako terapeuci mamy założyć, czy użytkownicy, mamy założyć prawidłowo elektrody. Czym się tutaj kwantowy biofeedback, słuchajcie, zajmuje, jak to rozumieć, dlaczego kwantowy? Słuchajcie, słowo kwantowe to oznacza, że jeżeli tu przyciśniemy, tam się coś wydarzy. Słowo kwantowe oznacza, że jak zaczniemy coś obserwować, to się uzdrawia też. I słowo kwantowy to znaczy w sposób nieprzewidzialny, tak? I teraz już się pracuje i zresztą są już serwery, komputery kwantowe, że my jako ludzie czy ci specjaliści wiedzą, co jest na wyjściu i co jest na wejściu, tak? Czyli co jest na wejściu, co jest na wyjściu, a nie wiedzą, co jest w środku. Już niekontrolowany jest ten temat. Notabene też cała sztuczna inteligencja teraz bardzo mocno rozwijana
to wszystkie te OpenAI i inni się skupiają na wejściu i na wyjściu, już nie kontrolują w ogóle środka, bo to jest wszystko kwantowe, czyli sam system już sobie chodzi, coś tam robi i ważne jest, co wyszło, co wejdzie i co wyjdzie. I w tym kierunku też tutaj działa urządzenie, czyli robi to kwantowo i ma wyjść dobrze, tak? To jest jedna z części działania. Natomiast takie tradycyjne urządzenia biofeedbacku mierzą taką odpowiedź fizyczną i przekazują je z powrotem do świadomego umysłu i świadomym umysłem my idziemy i znowu zmieniamy. Czyli jeżeli ja dostanę informację, że mam za wysokie fale mózgowe, zbyt pobudzone, czyli na przykład powinien jestem w relaksie, a one są na poziomie beta czy tam gamma, no to w tym momencie mamy wyciszyć umysł i odpowiednio oddychając, relaksując mięśnie, zmniejszając tonus napięciowy mięśnia nerwowego, te fale się uspokajają i wchodzimy w równowagę układu nerwowego. I to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli my jesteśmy zbyt pobudzeni czy zbyt osłabieni, tak, czyli nie ma tej równowagi, to organizm fizjologicznie się nie regeneruje, czyli się przedwcześnie starzejemy. I to jest ten punkt znalezienia tego, żebyśmy jak najczęściej, jak najdłużej byli w tych zakresach optymalnych. Czyli to jest ten temat bardzo istotny, mamy to sobie wytrenować. To możemy zrobić w sposób świadomy i w sposób podświadomy. I to, co robi, słuchajcie, QX, to one przenoszą właśnie to sprzężenie na wyższy, taki głębszy poziom nieświadomy. Czyli frekwencje komunikują się podświadomie z ciałem klienta, czy z polem, na którym pracujemy, czy jeżeli pracujemy sami z sobą, to ze mną pracują na poziomie podświadomym. Ja nie wiem do końca, co się dzieje, jaki jest ten język w środku, co ma być. Ważne jest, co wchodzi i co wychodzi. I to jest ten temat kwantowego biofeedbacku. I to jest właśnie połączenie podświadomości, urządzenie z podświadomością klienta, czyli ten temat tutaj już wiemy, jakie są, słuchajcie, tematy związane, nasze organy, tkanki, nasze czakry, nasze nawet myśli, emocje, to wszystko ma swoje złote wibracje, słuchajcie, idealną częstotliwość i ta właśnie reedukacja, która ma nastąpić, to przypomnieć ciału, gdzie jest wzorcowe wibrowanie. Oczywiście to też jest dość szeroki temat, bo możemy oddziaływać różnie, tak? I właśnie ono bada tutaj te różne częstotliwości i reedukuje, jeśli zajdzie taka potrzeba, tak? I to jest tutaj mierzone na bazie prawie 15 000 sygnatur voltoroamperycznych. W tym również są kwestie równoważenia i określania stresu, witamin, składników odżywczych, patogenów, falów mózgowych, które sygnalizują stres. Słuchajcie, jeżeli my się stresujemy bardzo, to my tracimy bardzo dużo na przykład magnezu. I ten magnez jest wręcz wysikiwany z naszego organizmu, nazwijmy to tonami, tak? Czyli zapasy magnezów wylatują i trzeba wtedy bardzo je uzupełniać. I to jest też istotny temat, tak? Czyli mamy tą funkcję reedukacyjną i również taką funkcję harmonizacyjną i funkcję odwróconych fal, czyli funkcję tak zwaną likwidującą. Ale to się odbywa między innymi też właśnie głównie przy pasożytach, ale większość pracy poza, słuchajcie, toksynami, pasożytami, to jednak pracuje się na reedukacji, harmonizacji, regeneracji. To są te obszary, a nie powinno przeważać w pracy z klientem, z samym sobą tylko i wyłącznie zabijanie, usuwanie, bo to też jest nierównowaga w tym momencie, tak? Także to, co też jest fantastyczne, słuchajcie, dzięki oddziaływaniu na mózg, słuchajcie, QX-y pozwalają na redukcję stresu związanego z toksynami, patogenami i tak dalej, ale również na szlaki energetyczne. I w ten sposób możemy tutaj dalej działać. Słuchajcie, kto może prowadzić gabinet medycyny energetycznej? To jest też taki temat dość istotny. Gabinet medycyny energetycznej może prowadzić każda osoba, która lub podmiot prawny prowadzący działalność gospodarczą. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne czy paramedyczne.
działalność była skwalifikowana na PKD 86.90.d. To jest dla tych osób, które mają już na przykład gabinet, także możecie napisać, kto z Was ma gabinet i praktycznie czy macie te PKD wpisane, ale mam też dobrą dla Was wiadomość, bo jeżeli nic nie wiedzieliście o tym, to nic nie trzeba robić. Za 2 lata system sam zmieni na nowe PKD, które jest już dla nowych działalności gospodarczych od 1 stycznia 2025 roku 86.96.z. I pod takim czymś to powinno być w ramach działalności gospodarczej wprowadzone. Natomiast jeżeli kupujecie urządzenie, myślicie o zakupie urządzenia do warunków domowych, to nie potrzeba nic. Możecie sobie kupić i nie trzeba żadnej zgody, nie trzeba żadnej działalności. Po prostu kupujecie, używacie, ale na przykład za 2 lata dorośniecie i powiecie, jestem gotowy otworzyć gabinet, to też zapamiętajcie sobie, że jest coś takiego jak raport otwarcia firmy i ja mogę wprowadzić urządzenie do firmy jako raport początkowy, taki aport wprowadzam. I ten koszt będzie później amortyzowany, czyli jeżeli dzisiaj kupicie to jako osobę prywatna, za rok, za 2 stwierdzicie, że otwieracie gabinet, to nie ucieknie Wam koszt jako koszt działalności gospodarczej. Jeżeli wybierzecie taką opcję, że owszem, odliczacie VAT, no to stracicie troszeczkę tego VAT-u, ale wtedy w koszcie brutto będziecie mieli aport i to wejdzie do amortyzacji i urządzenia są amortyzowane dość szybko jako zestaw komputerowy w ciągu 3,5 roku, czyli cała kwota może być rozliczona, czyli inaczej mówiąc, będzie naszym kosztem działalności gospodarczej. Czyli nawet dzisiaj kupione jako osoba prywatna, to można to wprowadzić do firmy dużo później i praktycznie rzecz biorąc jest to zasada usługi, relacji klient-wykonawca. Osoby wykształcenia medycznego, słuchajcie, nie mają prawa, to jest też bardzo ważne, diagnozować, czyli i ten sprzęt też nie jest przeznaczony do diagnozowania w rozumieniu lekarskim. I to jest bardzo istotne. Nie diagnozujemy, nie leczymy, tylko redukujemy stres, wspieramy, harmonizujemy, regenerujemy. Takie słowa bardziej, słuchajcie, energetyczne, holistyczne, a nie medyczne. I nie mamy jakiego prawa zwracać się do klienta pacjent, tylko zgodnie z prawem obowiązującym osoby, które mają wykształcenie medyczne, mogą zwracać się do klienta pacjent, tak? I też jest taka ciekawostka, słuchajcie, bo lekarze, którzy chcą praktykować medycynę energetyczną, powinni mieć kurs naturopaty i mieć drugi gabinet z napisem lekarz medycyny naturopata. I w tym czasie, kiedy przyjmuje jako naturopata, nie może się zwracać do klienta pacjent, bo nie przyjmuje jako lekarz, tylko przyjmuje jako naturopata. Tak? Czy jakiś to inny czeladnik, który w jakiejś tam branży aromaterapii, czy specjalista medycyny chińskiej, bo też również medycyna chińska nie jest medycyną akademicką w Polsce, tak? Czyli też jest medycyną energetyczną, medycyną, która pokazuje blokady, przepływy energii. Czyli taka ciekawostka prawna, ale tak to funkcjonuje i oczywiście nie mamy prawa wydawać recept ani zaleceń. Także tak to wygląda. Słuchajcie, mamy 2 kwantowe urządzenia. One mają swoją historię. Ponad 30 lat na rynku USA się pojawiła pierwsza generacja, nazywała się Xyroid. I praktycznie rzecz biorąc, już wtedy była innowacja. Słuchajcie, takie małe urządzenie, jak tutaj mamy, pokażę Wam, ja pracuję, w tej chwili pokazuję Wam urządzenie QX ES, to jest ten taki urządzenie, ale ono jest malutkie, zobaczcie, takie jest z wielkości mojej twarzy, także nie ma problemu. Natomiast ja prowadzę na QX-ie ED, ono jest również bardzo niewielkie i mam to wszystko tutaj przygotowane, jest lekkie, także to są też te sprawy bardzo ważne, słuchajcie, do działania i praktycznie rzecz biorąc, one miały już taką wielkość ponad 30 lat temu, słuchajcie, prawie 40,
No i to był absolutny hit i zmiana w ogóle, game changer w tamtym czasie spojrzenia na biorezonans, biofeedback, jak to działać i tak dalej. I to, co wyróżniało, to też komplementarność, czyli nie tylko skupienie się nad czym przeważnie się skupiały urządzenia biorezonansu, czyli alergie, pasożyty, wirusy, odczulanie i praktycznie koniec. I to był ten taki zakres podstawowy i on jest teraz troszkę bardziej poszerzony. I tym, że również właśnie te unikatowe połączenie kwantowego biofeedbacku, biorezonansu i radioniki, czyli są też tu wykorzystywane, słuchajcie, fale radiowe, te przestrzenie i podprzestrzeni w jednym. I też te rozbudowane pomiary elektryczne, bardzo ważne w bardzo takich prędkościach równym prędkością ciała, jego pola elektromagnetycznego. To jest bardzo istotne, żeby te ciała były, mierzenia były bardzo miękkie. Słuchajcie, jeżeli porównajcie to sobie do pracy z ciałem, jeżeli idziemy do twardego masażysty, on nie patrzy, czy nas to boli, czy nie boli, on tam będzie uciskał, bo tak on uważa, że tak jest lepiej. To my jesteśmy tym zmęczeni, czasami wręcz już nigdy nie wrócimy do takiego terapeuty, może nam krzywdę zrobić, bo też takie sytuacje miałem, słuchajcie, że moim znajomym zrobili krzywdę, a nie pomogli właśnie takim bardzo mocnym, twardym działaniem. Także to też jest bardzo istotne w tej energetyce, czyli jak trzeba przydusić, to tak, ale jak nie, no to bardzo swobodnie. I że pomiary są i zabiegi całkowicie wolne od kontroli mięśniowej i stanu psychofizycznego terapeuty, czyli ja mogę prowadzić, na przykład tak jak dzisiaj jest wieczór, mam klienta wieczorem, jestem już troszeczkę w słabszej formie psychofizycznej, bo już ciało chciałoby spać, ale tutaj trzeba się wytężać. No to w tym momencie wiadomo, że moje pomiary te ręczne będą mniej dokładne, nie mówiąc już o terapiach, tak? Także tutaj to mamy bardzo istotne, super dokładność zapisu energowibracji. Wszystkie, które są w głównej macierzy, mają do 14 miejsc po przecinku i to jest też istotne. Te 14 miejsc po przecinku, słuchajcie, pięknie pracuje. Automatyzacja badań i terapii to jest też ogromny atut tego urządzenia, to będę też pokazywał i możliwość pracy na odległość, tak zwany QX Space. I multifunkcjonalność, słuchajcie, równoległa praca na wielu programach, to będę pokazywał na drugim webinarze w czwartek, też o 19:30, jak pracować na wielu programach, jak uruchomić energetyczną orkiestrę, żeby ona grała, jest główny wokal i teraz orkiestra, niech ona gra, oddziaływuje, współgra. To jest też tu niesamowite, możemy prowadzić od kilku do kilkuset terapii równolegle. To jest niesamowita rzecz, jak możemy tą orkiestrę poszerzyć, tak? To jest już nasza operatora, terapeuty, wizja, co tam kliknie i będzie działać, tak? Także to są tutaj też tematy związane z medycyną. Słuchajcie, o różnicach to opowiem jeszcze na końcu. Ja teraz szybko przewinę i praktycznie rzecz biorąc pokażę jeszcze sytuację z mamą i przejdziemy do oprogramowania i potem na koniec już podam i ceny i też dobrą wiadomość, bo mamy i promocję i praktycznie rzecz biorąc w ten sposób będę prezentował to. Także teraz jeszcze parę minutek pokażę tą właśnie osobistą sytuację z mamą. Rok 2021, środek COVID-u. Mama miała wtedy 88 lat, pada na ziemię w nocy, poszła po coś cieplejszego. Siostra przychodzi rano do pokoju, znajduje moją mamę leżącą na ziemi, nie jest w stanie się podnieść, ma lekkiego siniaka. I praktycznie rzecz biorąc, temat się okazuje, że jest ok, ale następnego dnia się zrobił potężny krwiak. Pojechali na SOR i na SOR-ze natychmiast była trepanacja czaszki i też to no, w tamtych czasach, słuchajcie, bardzo szybko zadziałali, bo czasami są te opowieści takie z życia wzięte, czeka się 12 godzin, 16, 18 godzin na SOR-ze. Mamę przyjęli po 2 godzinach i natychmiast zabrali na trepanację czaszki. No i słuchajcie, prognozy lekarskie, katastrofa, 10% szans na przeżycie, 100% szans na dysfunkcję. Słuchajcie, to jest, no, mózg był tak zniszczony, że no, medycznie nie było praktycznie możliwości. Tu widzicie zdjęcie mamy.
Mama jest podpięta tak jak na ojomach, jest w śpiączce farmakologicznej. Tutaj to wszystko to są, słuchajcie, środki przeciwbólowe, środki nasenne, odżywcze, elektrolity, tak żeby działać. Respirator, który wymusza praktycznie wpływ powietrza, ale jednocześnie jest ogromnym zagrożeniem bakteryjnym, bo wysuszone są wszystkie drogi śluzowe w gardle aż do płuca i większość też ludzi ma później, jak nawet są wybudzeni po śpiące farmakologicznej, to często niestety odchodzą na zapalenie płuc, bo są już albo w tamtym czasie na COVID, tak? Także też takie sytuacje było. Co się wydarza dalej? Jest pierwsza trepanacja czaszki. Ja już przyjechałem następnego dnia do Gdańska, mojego tego rodzinnego miasta, jadę bezpośrednio do szpitala i mamy zabierają już na następną trepanację czaszki, bo skany pokazują, że dużo krwiaków jeszcze zostało, dużo zniszczeń i trzeba powtórzyć to. No i praktycznie prognozy jeszcze gorsze. Lekarz, który wyszedł i nam praktycznie rzecz biorąc powiedział po operacji, no może 5, może 10% szansy na przeżycie. I praktycznie rzecz biorąc, no, nie maszcie o tym, że mama wróci do zdrowia, że będzie to, co było przed operacją, coś będzie, albo będzie jak warzywo, albo nie będzie widziała, nie będzie słyszała, nie będzie mówiła, nie będzie miała pamięci. Ogromne zniszczenia mózgu i praktycznie rzecz biorąc, no wiek jeszcze swoje robi. No, nie pocieszył nas za bardzo, ale ja wtedy właśnie usiadłem do robienia zabiegów na odległość, czyli wykorzystałem tą funkcję QX Subspace, czyli w urządzeniach, słuchajcie, jest antena, która emituje fale w bardzo szerokim zakresie i działa polem magnetycznym, nie elektron, no bo już nie ma elektryczności, która przechodzi poprzez elektrody. Polem magnetycznym można wysyłać sygnały i praktycznie do danej osoby i robię długie zabiegi, tak zwane nocne. One są bardzo efektywne i bardzo popularne też w naszym środowisku jako zabiegi, jako usługa. I mama nie miała swoich wyników i ja znam wyniki mojej mamy, takie standardowe i praktycznie rzecz biorąc stwierdziłem nie, urządzenie się nie myli, urządzenie dobrze wie, jest dobry odczyt, to jest efekt śpiączki podawanych leków. Leki bardzo te zmieniają wyniki naszego ciała, jak są w ogóle dobrze dobrane leki, to słuchajcie, na pomiarach energetycznych nie wygląda organizm źle, czyli jest sytuacja wręcz paradoksalna, czyli przychodzi człowiek, jest chory, przyjmuje leki, ale wyniki energetyczne ma w normie. I co teraz zrobić z takim fantem? No nic, trzeba wiedzieć, że te leki powodują, że w tych obszarach wyniki są dobre, bo podkręcają sztucznie, to jest turbodoładowanie chemiczne, tak? I wynik jest dobry. Ale jak odstawi te leki, to się zaczyna wtedy problem. I wszyscy wiedzą, że jak odstawiamy sterydy, odstawiamy jakieś leki, jest katastrofa, praktycznie natychmiastowy kolaps. I to jest też ten temat, z którym trzeba działać, tak? Słuchajcie, jakie terapie, na czym się skupiłem? No, na mózgu, na terapiach, słuchajcie, głównie z mózgiem, układem nerwowym, stanami zapalnymi, oddechem, bo to jest wszystko związane w takich sytuacjach, z gojeniem się, bo też mamy takie terapie na redukcję stresu, gojenia, przyspieszenie gojenia, ale również na połączenie ciała z duszą, na czakry, aury, słuchajcie, to ładuje energię. Ja się też zajmuję uzdrawianiem, słuchajcie, takim holistycznym, widzę czasami aurę, widzę czasami kolory, rozmawiam z duszami i tak dalej. To też jest ten cały zakres tutaj. Też rozmawiałem z duszą mamy, która po prostu wisiała i nie miała decyzji, odejść czy nie odejść. I sobie tak wisiała, czekała na decyzję. I dlatego też robiłem zabiegi właśnie połączenia ciała z duszą, żeby dusza poczuła jeszcze raz ciało i potrzebę bycia na ziemi, też dla rodziny, że nikt nie był gotowy na takie szybkie zejścia, a jestem z rodziny wielodzietnej i słuchajcie, tam nas dużo jest, także jak się nazbieramy, to zawsze pełno ludzi. I praktycznie rzecz biorąc, pracuję na 2 dni przed wyjściem, stymuluję dodatkowo mięśnie, nerwy oddechowe, bo jak odłączą, słuchajcie, respirator, to mięśnie muszą same ruszyć i oddech musi wrócić. Jak nie wróci, to człowiek umiera po prostu, dusi się. I na tym polega. 2 tygodnie jest NFZ-u. Jeżeli chcemy to przedłużać potem, to musimy za to płacić, więc taka opieka miesięczna i podtrzymanie w stanie właśnie śpiączki, no to jest około 10-15 tysięcy złotych miesięcznie.
w prywatnych z reguły takich klinikach i też nie wiadomo, czy to się uda, czy nie, także to są bardzo duże koszty i praktycznie rzecz biorąc, tak, to nam daje NFZ, tak? Ja to stymuluję i robię więcej programów antyzapalnych i słuchajcie, bingo, mama się wybudza, rozpoznaje nas. Słuchajcie, nie ma COVID-u, nie ma gorączki, nie ma grypy, nie ma zapalenia krtani czy zapalenia płuc. No i świetnie reaguje, rozpoznaje nas i oczywiście ma wysuszone tu wszystko, to nie może mówić za bardzo, ale reaguje na polecenia, kiwa głową, prosi o wodę. No i tak to świetnie się rozwijało. Tu już jest zdjęcie z domu, no to jest to miejsce wycięcia kości, tu gdzie myszką jeżdżę, no i oczywiście już rana taka, która została. Także wyniki mamy wracają. I dla mnie też to była duża rzecz, że przechodziło, ma dużo badań medycznych. Ja miałem możliwość widzenia, jak reaguje na moje urządzenie z tym, co się pokazuje w wynikach medycznych. Świetna rzecz, świetna dla mnie edukacja. Na przykład no, na 2 dni przed stanami zapalnymi no, u mnie już bardzo mocno eksplodował, a mamie drastycznie wzrósł aż do 1800, gdzie norma CRP jest 8 mg na litr. Słuchajcie, ale lekarze też byli spokojni, doświadczeni i świetnie też opiekowali się. I słuchajcie, też zdziwieni stanem pacjentki, szybkością rehabilitacji, brakiem COVID-u, dysfunkcji. No, powiedzieli takie geny, dzieje się. My tutaj to jest zdjęcie z czasów Bożego Narodzenia. I praktycznie rzecz biorąc, ja zaczynam też już zwalniać ilość terapii, bo robiłem przez miesiąc praktycznie codziennie, no tam może z 1-2 wyjątkami. Potem przechodzę na 2 zabiegi tygodniowe, potem raz na tydzień, bo też nie możemy oddziaływać na ciało non-stop, bo nie wiemy, co wewnętrzna apteka wyciszy w naszym organizmie. I jak odłączymy z kolei od wsparcia energetycznego, to ciało nie będzie chciało tak łatwo ruszyć. Też tutaj chcę podziękować przy okazji oczywiście personelowi medycznemu, całej opiece. Słuchajcie, na czas COVID-u ja tam nie miałem żadnych uwag i bez pracy też właśnie i chirurgów, neurochirurgów i opieki lekarskiej, no nie byłoby co zbierać, mama po prostu odeszła. I tutaj to jest takie właśnie świetne połączenie tych dwóch praktycznie metod, gdzie możemy wspierać i szukać tego właśnie komplementarnego podejścia, czyli lekarze robią swoje, my robimy swoje, tak? I praktycznie rzecz biorąc, mamy już tutaj parę lat po działaniu, to jest zdjęcie sprzed roku, mama akurat ja w roku tym bieżącym byłem w Australii i Nowej Zelandii. Mama żyje, ma się świetnie i nadal jest z nami i to jest takie właśnie tutaj super doświadczenie. To też pokazuje, jaki jest potencjał. Ja za zgodą mamy się podzieliłem tutaj z wami tą historią, pokazuję też te zdjęcia, ale z innymi klientami też miałem podobne przygody, ale tu z moją mamą wiadomo, ten ładunek emocjonalny jest dość duży. Ok, przejdziemy teraz do prezentacji oprogramowania. Tu spojrzę na czat, czy jakieś pytania. Dobry wieczór, serdecznie. Pierwszy raz, widać, słuchajcie, czyli większość osób pierwszy raz. Ja będę tam zerkał co jakiś czas do tematu. Pokażę wam, jak się wchodzi. Ja też, żebyśmy tutaj działali na online, uruchomiłem całe oprogramowanie wcześniej na offline, żeby nie zabierało pamięci, nie zabierało tego strumienia przesyłowego. Wiadomo, jest wieczór, dużo webinarów jest, ten internet siada, przepustowości są mniejsze. To ja robię właśnie taki trik, że uruchamiam całość i przygotowuję do webinaru przed i w trybie offline. Czyli tu mamy 2 opcje działania naszego systemu QX. Czyli albo mogę pracować na online, pełnym online, albo mogę pracować bez internetu. Jest to duża zaleta też, że
mogę sobie wyjechać gdzieś tam na wieś, jestem gdzieś, słuchajcie, na wakacjach, gdzie nie ma tego internetu, albo internet jest bardzo drogi, ale mając takie urządzenie, ja mogę pracować bez internetu, tak? To jest już tutaj ogromna rzecz i praktycznie rzecz biorąc, możemy sobie działać w obu trybach. To, co jesteśmy tutaj, słuchajcie, takie najważniejsze oprogramowanie, czyli urządzenie, słuchajcie, to dla mnie to jest jak ciało terapeuty, czyli jak ręce naturopaty, jak ręce bioenergoterapeuty, uzdrowiciela, tak, czyli masażysty, tak, czy osteopaty, czy też no, każdego, kto leczy poprzez dotyk, bo my w czasie praktycznie sesji takiej, gdzie pracujemy, gabinetowo czy domowo, to możemy, oczywiście to jest jak najbardziej rekomendowane, zakładać elektrody na ciało. Słuchajcie, tu ja mam elektrody na czoło, zakładamy elektrody na czoło, tu mamy łącznie 8 elektrod, później mamy, słuchajcie, elektrody takie na kończyny i zakładamy elektrody na kończyny, łącznie mamy 12 elektrod, które podpinamy do ciała. I dzięki temu możemy również pracować mikroprądami, czyli one mogą i odczytywać, i wnikać w ciało. Czyli tu mamy te dwa kierunki, o tym cały czas trzeba pamiętać, to jest typowy biofeedback i praktycznie rzecz biorąc mamy tą możliwość działania i bez elektrod, czyli na odległość, wtedy nie zakładamy, no bo tak jak moja mama była w szpitalu, ja byłem w innym miejscu, tak? I dodam, że właśnie bez elektrod na odległość, tutaj ta praca w polu informacyjnym, bo o takim czymś mówimy, praca energetyczna, jest praktycznie rzecz biorąc na dowolnym obszarze i miejscu Ziemi. I tutaj też wspominałem o Australii, moja córka mieszka w Australii i ja również tam, my jesteśmy też od tego roku brokerami na Australię i dystrybuujemy i w Nowej Zelandii i praktycznie rzecz biorąc, jak trzeba, to właśnie też robię te sesje zdalne nawet z Australią czy Nową Zelandią. Słuchajcie, już jest koniec świata i to pięknie czyta, pięknie funkcjonuje. Także to jest tutaj bardzo fajne, żeby sobie podzielić. OK, udostępnię ekran. Wrócimy. Słuchajcie, to jest takie okno otwarciowe, natomiast poza tym ciałem, czyli urządzenie, to całe takie serce i mózg to jest oprogramowanie Omnis. To oprogramowanie się nazywa Omnis, tu gdzie jest w prawym górnym rogu taka znaczek nieskończoności, Omnis, tak się ono nazywa. Ja to nazywam sercem i mózgiem QX-a, tak? Czyli to, co tam mamy i możliwość oddziaływania i też komunikacji z serca. Główną falą nośną urządzenia, słuchajcie, podstawową falą nośną urządzenia jest wibracja bezwarunkowej miłości. Czyli jak tylko włączam urządzenie, ono zaczyna z tej anteny promieniować, słuchajcie, impulsy miłości, tak, żebyśmy działali. Czyli tutaj to jest na bardzo wysokich wibracjach. I dodam wam, że też ta miękkość pracy, dokładność, subtelność, holistyka i praktycznie rzecz biorąc skłoniło nas jako takich też uzdrowicieli duchowych, healerów, ratowników Ziemi, bo też się zajmujemy ratowaniem, słuchajcie, i wspieraniem Matki Ziemi, właśnie w ramach tej Fundacji Świadomość Ziemi, co prowadzimy ponad 20 lat, to praktycznie rzecz biorąc właśnie to nas przekonało, ta holistyka, subtelność, dokładność i praktycznie rzecz biorąc celność tego działania. Także to jest tutaj oprogramowanie, się nazywa Omnis. Mamy podzielone na parę takich tutaj stref. To, co robimy na początku, to jest też urządzenie nas będzie uczyło, jak pracować z klientem, jakie kroki robić. Nie wrzuca nas na głęboką wodę, słuchajcie, od razu, tylko pokazuje, słuchaj, pierw trzeba zrobić wywiad. I robimy wywiad. No i żebyśmy nie zostali sami, no to jaki wywiad? No to mamy coś takiego, tutaj 20 parę pytań, oceń poziom szczęśliwości, usunięte narządy, jakie bierzesz leki syntetyczne, papierosy, narkotyki, alergie, nadwrażliwości, myśli, no bardzo szerokie tematy, włącznie, słuchajcie, z
sprawami ćwiczenia, ilości wody wypijanej i tak dalej, to daje taki nam tutaj SOC indeks, tak? I on też jest istotny, ale na chwilę obecną to zostawiamy. I praktycznie rzecz biorąc, na podstawie tego mogę dalej wprowadzać tego klienta do bazy, czyli jak klient pierwszy raz przyjdzie, to go mam, a jeżeli jest już tam któryś raz, to go wybieram ponownie. Wspominałem, że można pracować nie tylko z człowiekiem i tutaj mamy taki przycisk, badanie zwierząt się nazywa. Z automatu system jest ustawiony na człowieka. I ja nie muszę, jeżeli przyjdzie do mnie człowiek, to nie muszę patrzeć, ale mogę również pracować z psami, kotami, koniami, krowami, świniami, gadami, ptactwem i kolejna ciekawostka, mogę pracować z obiektem nieożywionym, czyli mogę pracować, słuchajcie, z swoim domem, swoim mieszkaniem. W praktykach energetycznych oczyszczamy domy, oczyszczamy ziemię. Tak? I robimy to w różny sposób. Na przykład religijnie ksiądz przychodzi pokropić i kropi tą wodą święconą. Tak? Przychodzi szaman, oczadzi, odprawi modły, wypędzi złe duchy. Tak? To są te właśnie praktyki, które się pojawiają. I dla mnie też osobiście w moim życiu kurs właśnie takiego oczyszczania ciała i ziemi był przełomowy. To był taki niesamowity 5-dniowy, gdzie zaczynaliśmy od oczyszczenia ciała fizycznego, kończyliśmy na pracy energetycznej z całą Polską i praktycznie to też zmieniło bardzo dużo w moim życiu, bo się właśnie ten zew duszy odezwał do pracy z ziemią, pracy z ludzkością, pracą globalną, służeniem takim. To takie z boku, czyli ale w praktyce jak my to możemy przełożyć? Słuchajcie, możemy pracować jeżeli mamy jakąś firmę, mamy gabinet, mogę wpisać też ten gabinet, mogę wpisać jako klienta i pracować również w takich relacjach pomiędzy mną a na przykład swoim gabinetem. Mamy taką opcję, co się nazywa biorytmy. Jak ja wejdę sobie w biorytmy, mam tam jakąś osobę praktycznie tutaj wpisaną i załóżmy, że to jestem ja i mam swoją, słuchajcie, mam swoją praktycznie rzecz biorąc firmę, to tutaj klikając kilkakrotnie na atom w prawym dolnym rogu jest coś takiego jak kompatybilność biorytmu. Słuchajcie, ja to często stosuję w pracy też dla klientów. Na przykład mogę wpisać mieszkanie, tak? Mogę wpisać firma, tak? Firma, nazwę firmy, data urodzenia firmy, tak? I załóżmy, że tą datę sobie gdzieś tam zmienię na jakąś tutaj datę, założyłem w tym roku, w tym dniu i robię coś takiego, oblicz zgodność, tak? I wychodzi mi połączenie i połącz świadomość razem, słuchajcie. Jeżeli kliknę start, to zacznie się łączyć, słuchajcie, nasze podświadomość, nadświadomość, żeby nie było konfliktów na tych wielu różnych poziomach. Czyli na przykład mogę robić i związek emocjonalny, mentalny, duchowy, fizyczny, intelektualny, żeby na tych poziomach osiągnąć równowagę pomiędzy mną a swoją firmą, pomiędzy mną a moim na przykład partnerem. W praktykach duchowych jest też taka na przykład praca, że siada się w parach, patrzy sobie się w oczy i próbujemy się dostroić, tak żeby zeszły wszystkie podświadome konflikty, żeby to wyrównać. To jest właśnie odzwierciedlenie tej praktyki duchowej tutaj, tak? Czyli zaczynam szukać kompatybilności i im bardziej ją tutaj będę miał na wyższym poziomie, tym lepiej. I powiem wam, że to są świetne takie zabiegi, które też, gdzie moi klienci też proszą o to, żeby mi zwiększyć na przykład skuteczność działania ich firm. I ja wtedy mówię, słuchaj, będziemy robić kompatybilność ciebie z firmą i z twoim na przykład głównym partnerem. Tak? Czyli możemy mieć tak, że mam 2, 3 wiodących i trzeba z tym pracować. I zobaczcie, dzięki biofeedbackowi
To się nazywa rektyfikacja. Ja dostaję natychmiast odpowiedź cyfrową 91,54, na przykład duchowa więź, a najsłabsza 34. Tak? Czyli mamy tutaj bardzo słabą więź fizyczną, ale dobrą więź intelektualną. I ja mogę dalej praktycznie rzecz biorąc prowadzić terapię, tak? Aż osiągnę wszędzie wyniki powyżej 85, bo w większości urządzenia szukamy wyników powyżej 85. Czyli ten zwrot, gdzie to jest ta skala, słuchajcie, gdzie jeżeli złota wibracja jest tu, to troszeczkę po bokach to jest 85, to sobie chodzi w tej skali dobrego wyniku, tak? A później już są gorsze wyniki i tak dalej. Trochę słabsze i je trzeba korygować. Jak widzicie, ja poza zadaniem tutaj z przyciśnięciem przycisku nie muszę nic robić. Wszystkie fale są dobierane automatycznie. Ja jestem tutaj z tego zarządzania maksymalnie zwolniony. Ja mam się bardziej skupić na tym, w którym kierunku iść, co robić, bycia multispecjalistą, tak? Czyli w jednej sesji będę w wielu zakresach energetycznym terapeutą. I zobaczcie, bardzo szybko terapia poszła. No i mamy 100, 100, 181, prawie idealnie. Już praktycznie mógłbym zmienić to i na przykład drugą firmę wziąć, drugą osobę do pracy, tak? Również tutaj w tym panelu możemy mieć takie szybkie dojścia. Zobaczcie na hasło zbalansuj biorytm. Jest biorytm fizyczny, emocjonalny, intelektualny. To są podstawowe biorytmy. Ja jestem po AWF-ie, słuchajcie, i po wydziale też trenerskim. Potem robiłem drugi fakultet z odnowy biologicznej i praktycznie rzecz biorąc potem pracowałem i w szkole jako trener, a potem odszedłem do prywatnego biznesu, żeby po tam prawie 20 paru latach wrócić na tą ścieżkę terapeutyczno-trenerską i tym się zajmuję już od ponad 20 praktycznie no powoli 5 lat i praktycznie rzecz biorąc to w sporcie te biorytmy są bardzo istotne, szczególnie w zawodach indywidualnych. To słuchajcie, były nawet Mistrzostwa Europy, to jest przywilej zawsze gospodarza, że on ustala o której godzinie, gdzie, jak były zawody, biegi i tak dalej. To było ustawiane pod konkretnych zawodników. I właśnie w zależności od tego, żeby być w najlepszym biorytmie. I ja mam tutaj taki przycisk zbalansuj biorytm, klikam na niego i zobaczcie, już staję się specjalistą od biorytmów, terapeutą od biorytmów, tak? Program mi mówi, gdzie to jest. Nie muszę tego wyliczać, robić, program sam zrobił. Pokazał mi jeszcze inne poziomy. Ja tu dzisiaj nie będę interpretował tych wszystkich cyfr, no bo nie na tym rzecz polega. I praktycznie mam to zbalansowane energetycznie, wyrównane. Ale też mam jeszcze fajną rzecz, mam przycisk coś takiego jak astrologia chińska i słuchajcie, mamy tutaj temat pokazany jakichś naszych tendencji urodzeniowych, czyli z daty urodzeniowej można tutaj powiedzieć o temacie, jak spojrzeć, czyli na przykład strefa światła, szczery, żywy, zadbany, utalentowany, hojny, entuzjastyczny. Natomiast w strefie cienia może się u niego pojawiać, że jest wredny albo nieufny, krótkowzroczny, tak? I praktycznie, czy nadęto, o widzicie, to też takie rzeczy, bezczelne. Czyli mamy, ja nie mam tego rozumienia takiego dogłębnego astrologii chińskiej, ale wiem, że ona operuje właśnie takimi rzeczami i pokazało mi, jak widzicie, i tutaj, bo porobiłem kompatybilność, to pokazało mi dwa tematy, czyli i osoby, która była po jednej stronie i drugiej stronie. Na przykład tu firma pracowita, sumienna, metodyczna, samotnik, lider, dumny, elokwentny, ale potrafi być chamski, zazdrosny, sztywny, mściwy, tak? I podane dzisiejsze ryzyko, na przykład spowolniona wątroba, problem z metabolizmem tłuszczów, emocjonalny brak miłości czy zaburzona samoświadomość. Także świetne tutaj tematy wychodzą, chcę iść, mogę pójść do astrologii medycznej. I kolejne świetne podpowiedzi na wejściu, na Vista takiego,
że ja mogę już powiedzieć, że okej, twoja taka konstytucja urodzeniowa, twoja data, oczywiście to pamiętajcie, że te wszystkie astrologie dotyczą naturalnych porodów, nie dotyczą carskiego cięcia, czyli w dzisiejszych czasach trzeba się bardzo pytać, czy dana osoba przechodziła cesarskie cięcie, czyli została urodzona naturalnie czy cesarskim cięciem. Cała numerologia, wszystkie astrologie nie działają dla osób urodzonych, słuchajcie, przez cesarskie cięcie, bo to jest wyznaczone sztucznie, rozcinany jest brzuch, dziecko jest wyciągane i praktycznie nie wiadomo, kiedy ten prawdziwy impuls narodzeniowy powinien być. Także to jest w takim ujęciu i też dostajemy, słuchajcie, bardzo dużo podpowiedzi. Ja też, będąc takim holistycznym terapeutą, albo jeszcze nie jestem tym terapeutą, będę się nim stawał dzięki temu, że mam QX-a, że mam Omnisa. Ja się będę stawał, bo on mnie będzie nieustannie edukował i tylko od mojej pasji, zaangażowania będzie zależało, jak ja wzrosnę z QX-em. Czyli słuchajcie, z QX-em można zacząć od zera. Można zacząć natychmiast i praktycznie już po pierwszym takich paru dniach szkolenia będziecie pomagać sobie, rodzinie, swoim znajomym terapiami energetycznymi, nawet nie analityką, bo od razu mogę powiedzieć, zobacz, tutaj masz takie coś i parę prostych rzeczy i natychmiast, ale ciekawe, i zobaczcie, że na jednej wizycie to możecie człowiekowi naprawdę tak jakby poszedł do kilkunastu gabinetów, do kilkunastu terapeutów, jeżeli nie do kilkudziesięciu. To jest tutaj magic tego urządzenia, tak? No i oczywiście widzicie, jak tutaj jest stymuluj świadomość ryzyka, to jest terapia. Dodaj do raportu, też się tworzy raporty, ja robię dużo screenów, ale też jest opcja dodaj do raportu, zwijam się i praktycznie rzecz biorąc mogę sobie tutaj zamknąć biorytmy. Wrócę, zobaczcie tutaj do następnej rzeczy. Wspominałem, że jestem po AWF-ie, sam trenowałem piłkę nożną. Słuchajcie, sport przynosi generalnie kalectwo, prędzej czy później. I mało kto już, dzisiaj ta świadomość bardzo wzrosła, ale taka klątwa prawie wszystkich sportowców to są, słuchajcie, przepukliny, zjechane stawy i tak dalej. Ale w czasie kariery można sportowców bardzo dobrze stymulować i pracować, słuchajcie, ze sportowcami. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie, to ja wam też udostępnię potem albo doślę link do takiego jednego z nagrania, gdzie Nowak Djokovic, najlepszy tenisista świata w 2023 roku po wygranym Australia Open, on był tam kontuzjowany po półfinale i miał 3 dni na zregenerowanie i wyleczenie bardzo takiego mocnego stłuczenia nogi i też w ogóle koordynacji. I on po wygraniu powiedział, że się spędził więcej czasu z urządzeniami biofeedbacku. Nie mówił jakie, bo on tego nie robi, ale on właśnie tutaj pracuje wcześniej na urządzeniach Skio, tak jak ja, i teraz od kilku lat na urządzeniach QX-a właśnie się wspiera cały organizm i jeden z naszych właśnie też szkoleniowców, dr Igor Cejtowicz z Serbii, bo Nowak Djokovic też jest z Serbii, on praktycznie rzecz biorąc jest jego mentorem, przez kilka lat był jego też terapeutą i praktycznie do dzisiaj jest z nim w bieżącym kontakcie i podpowiada mu, co robić, jak działać i tak dalej. To jest też taka fajna usługa, bo słuchajcie, bogaci sportowcy płacą dobrze terapeutom, on ma urządzenie, ja mam tutaj, siedzę se załóżmy w Piasecznie i robię mu zabiegi na odległość, on się podłącza do komputera, zakłada sobie elektrody, kładzie się, nic nie robi, ja pracuję zdalnie na jego urządzeniu. To jest najbardziej efektywna forma świadczenia usługi, tak dla takich wyczynowców, czy też, słuchajcie, dla bogatych ludzi, bo też tacy są i praktycznie rzecz biorąc chcą mieć fajne usługi i może nie muszą mieć, jeździć do gabinetu. Gabinet jak gdyby może przyjechać do nich bezpośrednio albo zdalnie, tak? To sobie kup urządzenie i będę ci robił działania. Także dla sportowców też jest to bardzo ważna rzecz, czyli widzimy już tu skalę niesamowitą, na jak szerokim obszarze ja mam urządzenie. I to jest właśnie ogromny atut QX-a. Wiele obszarów pracy, multifunkcjonalność, dokładność, szybkość i praktycznie bardzo fajne działanie. Ja tutaj już mam klienta wprowadzonego i słuchajcie,
robię coś takiego jak kalibracja. To jest taka, ja to też zrobiłem już wcześniej. To jest też ewenement na skalę, słuchajcie, rynku energetycznego. Żeby wam to tak obrazowo powiedzieć, idziemy do załóżmy masażysty, kładziemy się na ten stół, a ten od razu łokciem wjeżdża głęboko. No, mamy ból, mamy nie wiadomo, nawet nas nie dotknął, nie zobaczył, jak ciało reaguje, nie przywitał się, nie pogłaskał, nie przygotował, działał. I trzeba wiedzieć też, czy na przykład dany organizm jest nadpobudliwy, czy jest zbyt spowolniony. I praktycznie rzecz biorąc, później dzięki algorytmom i biofeedbackowi urządzenie na przykład będzie wiedziało, czy jeżeli ktoś jest zbyt pobudzony, to musi go stonizować, wyrównać. Jeżeli ktoś jest osłabiony, apatyczny, to będzie go podnosić, żeby się znalazł do tego punktu równowagi. To jest bardzo istotna rzecz. Przypominam, że chodzi o ten moment, w którym organizm złapie oddech i zacznie się regenerować. Bo jeżeli organizm jest zestresowany, on wydziela hormony praktycznie starzenia się, tak? Czyli wchodzimy w całą biochemię starzenia się. Natomiast jeżeli jesteśmy zrelaksowani, to organizm się regeneruje. Dlatego sen jest bardzo istotny, dobry sen, żebyśmy byli zdrowi. Też mogę pracować, słuchajcie, z zdjęciem klienta. No, poczekajcie, to nie tak. Tutaj zamknę, pokażę wam tu. OK. O, i tu mogę wprowadzać, słuchajcie, zdjęcie klienta i również pracować ze zdjęciem. Ja to bardzo lubię przy pracach zdalnych. Czyli jeżeli nie mam fizycznego kontaktu z osobą, proszę o zdjęcie twarzy, proszę o zdjęcie sylwetki, żebym się mógł zapoznać i to jest dość dużo też takich sesji. I system czyta coś, co się nazywa patofizjonomiką, czyli nasza twarz jest bardzo prediagnostyczna i są osoby, które studiują, jak wyglądają dane zmarszczki, co one oznaczają, w którym miejscu, co oznaczają plamy i tak dalej. I twarz jest prediagnostyczna, to znaczy, że na przykład jeżeli gdzieś komuś już tutaj w oczach, sobie dotknąłem niestety okularów, a też to jest nowość dla mnie, i w oczach mamy, słuchajcie, takie grudki się pojawiają na przykład tutaj, to oznacza już dużą niewydolność serca i to się zaczyna dziać i że idzie ciało w tym kierunku. Czy na przykład jeżeli mamy takie mocne zmarszczki, to są zmarszczki też tarczycowe, te trzustkowe takie tutaj, tak? Czy praktycznie rzecz biorąc już wtedy można mówić o tym, czy tak jak tutaj czoło, strefa czoła jest mocno powiązana z jelitami, brzuchem i to można właśnie, to system czyta ze zdjęcia i później odpowiednio dobiera działania, ale system nie tylko zajmuje się wspieraniem dla zdrowia, również system jest do pracy w strefie beauty, bo jest multifunkcjonalnej, czyli w strefie takiego wspierania, odmładzania, anti-agingu. I o tym będzie też nasz 4. webinar poświęcony oprogramowaniu S-Enzo, które właśnie skupia się na strefie beauty, czyli jak pomóc i mieć lśniącą, gładką skórę bez nakłuwania, bez bólu i tak dalej. Ja dopiero tą przygodę z beauty będę zaczynał. Trochę popróbowałem, ale z nadmiaru obowiązków tego jeszcze nie robiłem, prędzej klientom i też fajne efekty. Ale też możemy balansować naszą twarz, słuchajcie. Także to jest świetne miejsce i praktycznie możemy sobie też tutaj z tym działać, tak? Czyli mamy już bardzo dużo. Następnym krokiem, który idziemy, to jest, słuchajcie, test i dochodzimy do właśnie ten test, ta kalibracja trwa 1 minutę, test trwa około 4 minut i testuję na dzień dzisiejszy, słuchajcie, ponad tutaj 15 000. W Matrixie mamy, słuchajcie, od paru dni o 1000 więcej sygnatur, bo jeżeli klikniemy i one nawet nie są, widzicie, przetłumaczone na język polski jeszcze, bo tych 1000 skoczyło niedawno i nawet nie mamy czasu ich tutaj przetłumaczyć. Ale większość tego Matrixa, jak się poruszę do góry, zobaczcie, do 11 000 z groszem, już wszystko mamy po polsku. Także to będzie niedługo dotłumaczone, ale właśnie to jest też ten rozwój oprogramowania i właśnie takich parę upgrade'ów w roku się zdarza. Te upgrade'y w większości są bezpłatne i praktycznie rzecz biorąc, chyba że dochodzi jakiś nowy płatny program. Czekajcie, ja się troszeczkę łyka wody.
OK. Także otrzymujemy wyniki. Jak widzimy, też jest trochę gry kolorów. Ona jest bardzo ważna. Pionowa linia pokazuje odchyły od normy. Czyli ta pionowa czerwona, czerwony znaczy, że wibracja jest o 3 razy od normy wychylona. Tak? Czyli bardzo wysoko. Jak się przewiniemy wyżej, wchodzimy w funkcję, dwukrotne odchylenie od normy. Potem mamy kolor żółty, jednokrotne odchylenie i mamy kolor niebieski, mniej więcej w normie, z wyjątkiem dolnych, niskich, gdzie ciało w ogóle nie zareagowało przewidywalnie. Tak? I te niskie cyfry też nie są za dobre. Czyli nie ma tu czarnego koloru, tylko pozostało to na niebieskim. Także to jest też takie spojrzenie. To jest też praca i zrozumienie tego Matrixa jest takim jednym z ważniejszych rzeczy. To będziemy omawiać, słuchajcie, na 5. webinarze, jak korzystać z Matrixa, z głównej macierzy, jak dochodzić. Ja dzisiaj Wam pokażę, już przejdę do oprogramowania, bogactwa oprogramowania, też prostoty, bo to może tutaj skomplikowanie wyglądać, ale zaraz Wam pokażę, jak możemy łatwo i popłynąć za tym, co mówi urządzenie. Na przykład pójdę do czegoś takiego jak Warhop, te pomierzone czynniki elektryczne, i tych cyferek uczymy na szkoleniach interpretacji wszystkich, ale na przykład widzicie, tu jest dysfunkcja regulacyjna, przepływ energii w kręgosłupie. Ja od razu wiem, że coś z tym kręgosłupem, ta energia nie chodzi w kręgosłupie jak trzeba, to mam program na kręgosłup, zresztą jeden z moich ulubionych w grupie tak zwanych złotych terapii otwarciowych. Czyli zanim dojdę do meritum sprawy, czyli koncentrować się, przyszedł klient z problemem płuc, wątroby, emocji, obojętnie z czym, ale jak ja mam informację kręgosłup, no to słuchajcie, robię terapię na kręgosłup i zaraz ją Wam pokażę. I ona świetnie robi. Dodam, że dużo naszych klientów to są osteopaci, fizjoterapeuci i chiropraktycy, którzy kupują urządzenia do swoich klinik z tego względu, że oni pracują manualnie i potrzebują oddechu też przy komputerze. I praktycznie tak to wygląda. Osoby, które pracują w biurze, idą na bieżnię, idą na spacer, pływają, są aktywnie, natomiast osoby, które są aktywnie, to odpoczywają biernie. I praca dla nich właśnie przy takich tematach jest bierna, plus to, że swoim asystentom mogą na przykład dać do pracy na takie i takie programy, rób takie i takie programy i przedłużyć terapię chiropraktyczną, osteopatyczną, fizjoterapeutyczną i ją poszerzać, czyli dać większy serwis. Słuchajcie, pamiętajcie, że to też jest, że jak już mamy tego klienta, to możemy pracować na wielu obszarach i zwiększyć efektywność terapeutyczną. Później mówi, na przykład jest ryzyko degeneracji, tak? I zaburzenia hyperreaktywności, czyli jest zbyt pobudzona osoba, czyli trzeba ją tonizować, czyli aha, będę też to robił, tak? Ja już tu nie wnikam w te cyferki, bo to nie jest ważne, ale słuchajcie, też edukacja cały czas tutaj płynie. Zobaczcie, pamiętaj zasady fraktelu złożonych systemów. Rzeczy nigdy się nie powtarzają. Małe plus rzeczy subtelne dają duże efekty. Uzdrowienie jest niewerbalne i nieliniowe. Co to oznacza, że uzdrowienie jest, słuchajcie, niewerbalne i nieliniowe? Nigdy nie wiemy, kiedy się to wydarzy, w jakim momencie. Czasami musimy przejść drogę 5 terapeutów, 10 kuracji, 8 suplementów, 5 leków i naraz się uzdrowiliśmy. I na końcu często ludzie mówią, o, ten mi pomógł, to był ten moment. Ale bez tego dojścia do tego momentu to być może by się nie wydarzyło. To jest ten klucz programu. Nigdy nie wiemy, jak to się wydarzy i też jako terapeuci nie ponosimy do końca pełnej odpowiedzialności. Później pokażę Wam też tutaj taką, słuchajcie, szybką piłkę, taki tak zwany dojście do informacji i praktycznie jest to tak zwany raport medycyny Nelsona i słuchajcie, on mi pokazuje, możliwa przyczyna w ogóle dolegliwości to jest stres lub dziedziczność. Najbardziej taki obciążony organ jelito i mózg. Miejsca blokady przepływów, meridian serca i jelita cienkiego, energia dentystyczna, stabilność układu dokrewnego. Możliwa diagnoza, słuchajcie, energetyczna w domyśle, negatywność. Zobaczcie, stres, negatywność, dziedziczność, mózg, serce, jelito cienkie. Słuchajcie, to jest taki zestaw, jak się czegoś interesujemy, to już wiemy. Sugerowany plan naprawy, nosody patogenu lub terapia biofeedback.
Wchodząc też tu w te urządzenia, trzeba się troszeczkę nauczyć terminologii homeopatycznej. I to są nosody, to słuchajcie, to są energetyczne wzorce dla patogenów lub toksyn. I tutaj jest podpowiedź, nosody dla patogenów, czyli patogeny też tam mieszają, tak? Lub rób terapię biofeedbacku. To jest takie miejsce, pokażę też, gdzie robimy już terapię takie właśnie się zresztą nazywają. Możliwy rodzaj konstytucyjny. Słuchajcie, rodzaj konstytucyjny, no jest kilka podziałów na tych konstytucyjnych, czyli ktoś jest nerwoczuciowcem, typ atletyczny, tak, tryb flegmatyczny i tak dalej, ale tu od razu dostaję podpowiedź cynk, nux, voc i ja już wiem, że ta osoba z tymi praktycznie minerałami i homeopatykiem jest mu w grze, będzie ważne, warto z tym pracować, że żołądek bardzo często jest tutaj istotny, tak? Podaję na przykład plan leczenia energetycznego, zapis, stymulacja immunologii jest sugerowana, homeopatia klasyczna, dysfunkcja odżywcza, brak enzymów, tak? Związany z krwią, brak enzymów. I tutaj różne enzymy, czyli już widzę, że ścieżki enzymatyczne są. Ja po drugiej stronie, jak takie informacje mam i my tego uczymy na szkoleniach, to ja mam na przykład w Matrixie enzymy i mogę zobaczyć, które enzymy i nie tylko, że które, tylko zrobić terapię na to, bo o to chodzi i zasugerować ewentualnie tematy do na przykład odżywiania enzymatycznego, do stymulowania, pobudzać energetycznie organizm do wyrównania szlaków enzymatycznych, tak? Zmiana zachowania, więcej wody, zapis i stymulacja immunologiczna. I afirmacja, moja wątroba działa idealnie. Super, ja już mam praktycznie wgląd w człowieka, praktycznie jednym klikiem, słuchajcie, mówiąc inaczej, ja tu mogę być, jeżeli klient do mnie przyjdzie pierwszy raz, no to troszkę po pół godzinie, no bo wywiad, wprowadzenie, ale jak już klient przyjdzie do mnie drugi raz, to ja jestem tutaj już na 7 minuta, 8 minuta spotkania, już wiem i już praktycznie rzecz biorąc mam obraz na dzień dzisiejszy, co się dzieje. Też co jest super w tym urządzeniu, to jest możliwość pogłębiania, czyli dotknęłem, kliknę jeszcze raz, zrób raport, on mi dorzuca informacje, kliknę i jeszcze raz, on mi jeszcze pogłębił, udoskonalił mi te informacje. I praktycznie rzecz biorąc, mam tu już świetne rzeczy do działania. Słuchajcie, też mamy afirmacje. To jest też taka rzecz, którą ludzie lubią, czyli sobie afirmujemy, powtarzamy. My to możemy zrobić, słuchajcie, na zasadzie generatora pola organowego i te afirmacje tutaj wkleić. I praktycznie rzecz biorąc, uruchomić na różnym poziomie, załóżmy harmonii duchowej i aktywuj. I te afirmacje w postaci cybernetycznej będą wprowadzane nieustannie w czasie całej naszej sesji. Czyli są obszary terapeutyczne, gdzie ja wpuszczam na całą sesję terapię. Od razu jednym klikiem i ona sobie będzie pracowała. Mogę to również tam później zmienić, wejść tutaj i praktycznie rzecz biorąc, ona już pracuje i wspiera. Następna taka super rzecz, która jest przy w ogóle działaniu tego urządzenia, to są też na przykład to, że mnie program naprowadza. Zobaczcie, ja mam tutaj taki panel, on się nazywa zabiegi czasowe. On największą efektywność ma, kiedy jest na elektrodach, taka już bardzo, bardzo mocna. I praktycznie rzecz biorąc, program mi mówi start autopsychicznej naprawy, tak? I psychicznej naprawy, czyli wybrał sam terapię i mówi, zobacz, z tego zrób terapię, to ja ci podpowiadam. Ale ja jako operator mogę powiedzieć, nie, klient do mnie przyszedł i ma zaburzenia cukru we krwi, tak? Ale słuchajcie, cukier to jest efekt, a nie przyczyna, bo psychika steruje cukrem, regulacją cukrową. I jeżeli ja będę robił cukier, to nie osiągnę dobrego efektu, tak jakby przy psychicznej naprawie, czyli trzeba pierw psychikę wyprowadzić, żeby nasze emocje nie stymulowały w ogóle wyrzutów insulinowych i tak dalej. Stres, słuchajcie, jest najbardziej takim insulinoproduktywny. To jest ten temat, tak? Czyli nie czekolada, nie czasami ciastko, nie jakiś tam temat. Oczywiście pomijam
sytuacje, gdzie ludzie no, na pusty żołądek i w samo słodkie i wtedy to leci w górę, w kosmos, ale stres trwa dłużej aniżeli wyciszenie skoku insulinowego od żywności. Czyli jeżeli ta krzywa żywnościowa jest taka, to jak stres podniesie, to ona tam spada bardzo długo, bardzo długo. I to jest ten problem, słuchajcie. I ja tutaj co mogę zrobić? Mogę sobie jeszcze wziąć, pójść i praktycznie rzecz biorąc jeszcze zahaczyć takie fokusy różnego rodzaju, czy błąd metaboliczny, czy ból i tak dalej. Mam tu troszkę tych przycisków, no i puścić terapię na zasadzie kliknięcia. No ja nie puszczam, no bo to będzie QX sobie pracował. I praktycznie rzecz biorąc to jest też jest fajna funkcja tutaj właśnie w tym panelu. Dodaj więcej pacjentów do subspace terapii, taki dla Polaków mojego jeszcze rocznika SS, to się kojarzy niestety z siłami specjalnymi niemieckimi, ale SS tutaj to jest, słuchajcie, subspace, czyli przestrzeń, czyli pod przestrzenią, czyli idzie tym polem informacyjnym. Ja na przykład mogę tutaj dodać jeszcze Jan Kowalski, tak? Załóżmy 3.05.2003 Gdynia, tak? I to są dane, które wprowadzam i to jest bardzo często, pamiętajcie, dlatego wiele ludzi chce znać nasze godziny, daty urodzeniowe, miejsca, imię, nazwisko, bo to jest niepowtarzalna, słuchajcie, nasz hologram. To tak jak PESEL, bo mogę tutaj też wpisać tam PESEL, załóżmy tam mój 6302 i tak dalej, tak? Mogę wpisać swój PESEL i to jest numer skojarzony dokładnie z daną osobą, tak? I to jest niepowtarzalne, nie ma drugiego takiego, koniec. I tak jak linie papilarne, chociaż tam mówi się o 1 na miliard, czy słuchajcie, identyfikacja poprzez tęczówkę, ucho, żyły tutaj na tym, to są rzeczy niepowtarzalne, czy też nasz głos, tak? To praktycznie rzecz biorąc nie ma drugiego, także to jest też niesamowita rzecz, żyje nas tam 8 miliardów i słuchajcie, każdy jest inny i praktycznie rzecz biorąc nie ma drugiego takiego człowieka identycznego, to właśnie te dane wystarczają do tego, żebyśmy mogli pracować energetycznie z człowiekiem. Niektórzy jeszcze zbierają włosy, zbierają paznokcie. O fotografii Wam mówiłem. Ja też to robiłem, ale jak zobaczyłem z praktyki, że czy mam te paznokcie, czy te włosy, a miałem kartotekę, trzeba było to pilnować, nie pomylić, czyścić. I stwierdziłem, że nie ma sensu, to jak samo pięknie pracuję, jak mam te dane i sobie działamy, czyli mamy też możliwość pracy. No i też ta, słuchajcie, komplementarność, zobaczcie, degeneracyjna naprawa, też taka terapia, wiele ludzi chce, praktycznie rzecz biorąc, ja Wam to puszczę i też tutaj pokażę, bo wiele funkcji jest ukrytych, czyli też na takiej zasadzie, że twórcy programu zadbali o to, żeby nie uruchamiać terapii, słuchajcie, od razu od kroku C, tylko pierw zrobić A, B, C, czyli jest pewien stopień postępowania, a nie na przykład od razu stymulować komórki macierzyste, bo też to możemy tutaj robić. I praktycznie rzecz biorąc, tutaj jest tak w systemie, że nie znajdziemy tego, dopóki nie zrobimy detoksu. Dopiero jak zrobimy detoks, to możemy pójść do stymulowania komórek macierzystych. To są te określone ścieżki terapeutyczne, czyli już producent zadbał, żebyśmy my tego nie robili, słuchajcie, na oślep, głupio i w jakiś sposób nieefektywnie, bo to też chodzi o efektywność tego działania. Tu, żeby też to, co się dzieje, zobaczcie, na QX pracuje, to mamy wiele rzeczy jest na autofokusie i system sam dobiera fale, rodzaje i praktycznie my nie musimy nic robić. Mamy opcję ręcznego sterowania, tylko ja powiem Wam, ja mam to rozpisane, ale nigdy tego nie robię, bo autofokus jest tak dobry, słuchajcie, w takim znaczeniu, że no, nawet lepsze aniżeli w aparatach fotograficznych. Rozumiecie, że nawet te wszystkie rzeczy, które tam powyciągam, poustawiam, to nie ma sensu w to się bawić. Czas poświęcony na to zabierze mi ileś minut terapii, a to można tu robić. I świetna funkcja biofeedbacku. Tutaj widzicie naprawione 62. Wspominałem Wam, że wynik ma sięgnąć plus 85 i praktycznie rzecz biorąc w ten sposób tutaj iść i działać. Zobaczcie,
Czyli jak ja zrobiłem, to jak tylko na to kliknąłem, pojawił mi się zacznij terapię korekcji. Później pojawiło mi się, jakim z typem raka klient przyszedł i mogę wspierać go w tych wszystkich tematach. Mogę to wpisać, czy tam też wybrać, słuchajcie, z listy i tak dalej. Tak, jeżeli tu wejdziemy, to mamy na przykład listę wymienione, tak? I praktycznie rzecz biorąc, wybieram i wpisuję i system wie i pogłębiać te terapie, tak? Zobaczcie, co mamy. Uszkodzone tkanki, metaboliczna, hormony, neurologia, ból, sen i relaksacja, trawienny, terapia feel good, czyli czuj się dobrze. To jest taka super terapia na koniec terapii, że jak mamy trening taki biofeedbackowy, to potem praktycznie rzecz biorąc, no jest wysiłek. To trzeba wytonować, dać takiego feel good'a. Cofanie zmarszczek i starzenia się skóry, sport program, stymulacja dotlenienia, to bardzo ważne, słuchajcie, też no, dotlenienie to istotne. I w ogóle jak moi klienci są nieruchawi, do łóżka też przykuci, to ja ich uczę i edukuję, jak ważny jest oddech, wietrzenie pomieszczenia i robienie ćwiczeń oddechowych, bo one są, to może każdy robić i do tego jeszcze ćwiczenia wizualizacyjne, medytacje, afirmacje, że to nie jest tak, że sobie biernie leżę i czekam, aż samo się uzdrowi, tylko daję to, co mogę zrobić. Stymulacja elastyczności, koordynacji, tak? Elektrohalatacji, krążenia, stymulacja intelektu. Słuchajcie, też niesamowite efekty biofeedback daje w superlearningu, tak? Czyli to mamy też stymuluj zdolności, zaburzenia. To jest, słuchajcie, tylko jedno okno. Jedno okno, takich okien tutaj są nie dziesiątki, a setki i tylko od naszego takiego zaangażowania zależy, jak, gdzie głęboko wejdziemy. I teraz chcę pójść tutaj i pokazać Wam jeszcze, jak nas program prowadzi. Są coś takiego, co się nazywa terapie główne. I słuchajcie, program mi podpowiedział, zrób terapię trójwektora i DNA i zrób terapię autokoloru. I zobaczcie, tu są opcje terapeutyczne. Automeridian, autoscalar, autoczęstotliwości Raifa, autotrójwektor. Ja teraz wejdę, bo on mi to mówi, autotrójwektor. Idę do autotrójwektora i klikam start. I to jest prostota pracy. Tutaj jak popłynę terapeutycznie za urządzeniem, będę miał bardzo dobre wyniki. No, oczywiście to jest czyste rzemiosło, bardzo wysokiej jakości rzemiosło, my tego uczymy, ale z czasem przyjdzie nam też wirtuozja, czucie, bez wiedzenia, rzut oka i słuchajcie, to jest tamto, to ja tu pójdę, tak? Co robi w tej chwili, słuchajcie, program Auto-Trójwektor? Słuchajcie, to jest też taki patent QX-owy, ale z wcześniejszych w ogóle jeszcze właśnie od początku, w tych latach 80., że każdy test, wysłane fale mierzy w 3 zakresach elektrycznych, czyli wolty, ampery i oporność, czyli już mamy 3 składowe i mamy do tego jeszcze chaotyczne pomiary, słuchajcie, na wysokość, szerokość i głębokość. Czyli jeżeli wchodzę i mam wibracje na przykład komórki wątroby, czy serca, czy naszej czakry, to ona jeszcze lata chaotycznie, zbiera wymiary i dzięki temu może określić jak gdyby 3D, tak? Dodam jeszcze, że na tyle, ile urządzenie poszło do przodu, to zobaczcie, tu pisze 3. fala z generatora, tak? Czyli na początku była tylko jedna fala, czyli jedna fala to mierzyła. Dzisiaj robi to w ED, na którym ja pracuję, 3 generatory równocześnie działają na jedną komórkę, jeden atom, jedną przestrzeń i tak dalej. I również terapię robią, czyli lepiej odczytują, dokładniej, mają więcej informacji do przeanalizowania i dania lepszych podpowiedzi. I to jest też tutaj niesamowite. I jest to głęboka praca, słuchajcie, na poziomie komórkowym, trójwektor, czyli komórki. Dlatego też jest połączony z DNA, bo słuchajcie, w komórkach, w środku, jak tutaj mamy osłonkę komórkową, błonę komórkową, to w środku pływają organele zwane mitochondriami. One produkują energię, ATP tak zwane, które my praktycznie jedząc, oddychając też, to komórki zmieniają to na energię, którą używają mitochondria i to jest naprawdę ta energia, z której czerpiemy.
i dzięki której funkcjonujemy, ale w mitochondriach znajduje się nasze DNA. Czyli żeby dojść do DNA, ja muszę pierw zrobić otoczenie zewnętrzne, czyli komórkę, jak najlepiej zbalansować jonowo, energetycznie, słuchajcie, wyrównać poziomy minerałów, do tego stymulować jeszcze, słuchajcie, komórki tłuszczowe, tak? Kwasy tłuszczowe. Poprawa jest doskonała, jeszcze jednak nie jest temat i zobaczcie też, co mi dają terapie, podpowiedzi związane z zatoki. I już mnie kieruje, czyli ja już sobie notatkę robię, czyli problem w komórkach gdzieś przy zatokach, kobalt, niedokrwistość, metionina i praktycznie rzecz biorąc mogę iść dalej i powtarzać tą terapię do wyniku takiego dobrego. Ale tu w prawym dolnym rogu mam DNA Księga Życia. Ja sobie mogę pójść i słuchajcie, zobaczcie, jakim ja już jestem kolejnym specjalistą, takim terapeutycznym, czyli robię tutaj wspieranie działania, tak? I mam synchronizacja wzorców genetycznych. Ja w to klikam i praktycznie rzecz biorąc zaczynam pracować na poziomie genetycznym. Słuchajcie, coś niesamowitego. Czyli ja mając takie urządzenie, mogę praktycznie pracować na wielu obszarach. Dotykać, stymulować, harmonizować, regenerować. Przede wszystkim chodzi o wykrycie stresu, jego zredukowanie w danych obszarach. Zresztą też i WHO, czyli ta Światowa Organizacja Zdrowia, trochę niesławna w wielu aspektach, to praktycznie rzecz biorąc, oficjalnie mówi, 80% dolegliwości schorzeń, chorób wynika ze stresu. To jest 80%, czyli jeżeli my redukujemy stres, to jednocześnie przywracamy zdrowie, dajemy organizmowi, naszej całej wewnętrznej aptece, naszej całej podświadomości, nadświadomości, świetne wsparcie, żeby się wyrównać tam, gdzie zbłądziliśmy, gdzie styl naszego życia i praktycznie doprowadził do bieżących problemów, tak? I zobaczcie, to sobie pracuje. Pewnie słyszeliście o chromosomach, bo to też teraz ta medycyna mitochondrialna się zrobiła taka bardzo modna. Ona jest też bliska tutaj mojemu zainteresowaniom. Słuchajcie, no bo w sporcie mitochondria to jest taka alfa i omega, to tam trzeba cykl Krebsa i wszystko co było, jak wyciągać, jak doprowadzać, jak krzywe zużycia energii są, jak układać treningi, żeby podnosić energetykę, tak? To wszystko było na studiach ja studiowałem w latach 80., jeszcze w stanie wojennym zacząłem i praktycznie rzecz biorąc, słuchajcie, to już wtedy było na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj to jest bardziej spopularyzowane i tak dalej, ale aż tak dużo nowego nie doszło. Takich tematów, że wiecie, przełomowych, żeby można powiedzieć, żeby co z jakiegoś game changera, to jednak jest to dość wiedza taka stabilna od kilkudziesięciu lat, tylko rozwijana. I słuchajcie, dostaję informację wada w chromosomach, tak? I w których chromosomach to jest. Ja to mogę energetycznie wspierać, tak? Harmonizować, czyli ja zrobiłem terapię i znowu dzięki biofeedbackowi, czego nie mamy, słuchajcie, w biorezonansie. W biorezonansie, jak idę na test, z reguły robi to człowiek albo takie prostsze urządzenie biorezonansowe, tak? I robi to bardzo szybko, ekspresowo, no i ta jakość różna jest. I praktycznie rzecz biorąc, mam informację zaraz zwrotną po terapii, czyli na ile udało mi się skorygować. Natomiast w urzędzie, pracując na takich, w każdym biorezonansowym mamy średnie statystyczne, czyli na przykład średnio statystycznie w tym obszarze trzeba popracować złoto 3 minuty. Jak ktoś jest starszy, 5 minut. No, jeżeli jest to bardzo trudno, no to 7 minut. Tak? Tyle pracujemy w danym obszarze, nie przekraczamy na przykład przy patogenach 6 minut, tak? I sobie w ten sposób działamy, idziemy. To są statystyki średnie, ale średnia, słuchajcie, to też jest za słabo. Tu jeżeli chcemy działać indywidualnie, no to muszę wiedzieć dokładnie, żeby dobrze oddziaływać i wiem, że teraz mam 37, no to ja to powtarzam, ten temat, tak? Też bardzo modne, słuchajcie, dla anti-agingu, długowieczności to jest wsparcie telomor. Słuchajcie, telomery to są też takie końcówki, tak jak tu się kręci, końcówki na tym iksiku chromosomalnym i one w miarę naszego wieku ulegają degeneracji,
i się skracają coraz bardziej. Im bardziej się skracają, tym my jesteśmy bardziej zdegenerowani. Tym gorsze jest nasze DNA, czyli odtworzone komórki nie są tak doskonałe, jest przyspieszone starzenie, no i za tym się też sypią, słuchajcie, choroby, bo również się zmniejsza ilość mitochondriów. To jest też taki kolejny wskaźnik zdrowia, bo jeżeli ja mam mitochondriów wyjściowo na 100% jak się rodzimy, to ilość mitochondriów tylko spada. Ona już tylko w życiu spada. Jeżeli ona nam spadnie na poziom już 60%, słuchajcie, pozycji wyjściowej, już się zaczynają się problemy zdrowotne. Jeżeli spadnie na 50%, słuchajcie, już są choroby fizyczne, tak plus minus, 30% śmierć organizmu. I to jest biologiczny punkt odejścia też człowieka, zwierzęcia, tak? Że zejście do 30% tego naszego potencjału jest bardzo istotne. No i wszyscy pracują jak najdłużej mieć tutaj te długie telemory, ale to nie jest aż tak, słuchajcie, też łatwe, bo my mamy tam zakodowany nie wiadomo skąd i jak. Różne teorie na ten temat chodzą, również spiskowe, że tam nam kosmici ustawili, że tylko 50 powtórzeń, bo tak jest i praktycznie koniec. I już nie można, czyli mamy jak gdyby wkodowaną długość życia maksymalną. W zależności od rodzaju organu, o tym jest dość popularnie, że na przykład wątroba, trzustka może żyć 1000 lat bez problemu, ale już inne rzeczy nie. No ale z samą wątrobą i trzustką nie pożyjemy, tak? No i teraz ta terapia sobie tutaj praktycznie idzie, tak? Mam również takie proste terapie, słuchajcie, gdzie dalej mogę stymulować, dłuższe i ja po prostu włączam i one sobie pracują, tak? Także mamy tutaj świetną rzecz. Już zobaczcie, to jest też kolejny taki punkt, w którym chodzimy. W międzyczasie dostałem też informację, że jest i dysfunkcja w regulacji witaminy K, w witaminy C, E i tutaj trzeba gdzieś popracować, kontrola równowagi potasu i wapnia. Słuchajcie, żeby to było to na pozycje jonowe, jony dodatnie, ujemne w ciele, no muszą być odpowiednio ustawione, tak? I mikrowolty, przy odpowiedniej elektryczności ciała komórki są zdrowe. I sama stymulacja, przywrócenie komórkom, co robi doskonale QX, właśnie tych takich wzorcowych poziomów napięciowych i tak dalej, powoduje dużo lepsze samopoczucie i szybszą regenerację i powrót do zdrowia. Także w takim dużym skrócie tak to tutaj wygląda. O, tu Grażyna pisze, poproszę o link. Już tutaj nie pamiętam, jaki temat to był, o czym mówiłem. Żeby link było, to proszę tam podpowiedzieć, tak, żebym sobie tutaj notatkę zrobił. Panie Mariuszu, ile trwa taka pojedyncza sesja z nowym klientem, aby to wszystko wpisać i tak dalej? Słuchajcie, no, czas sesji jest takim tematem bardzo indywidualnym. Jeżeli spojrzymy, że nie mamy ograniczenia, to powiem Wam, że w takiej klinice szwajcarskiej, która wykorzystuje te urządzenia, 2 lekarzy, oni pracują na poziomach typowo akademickich, też medycznych, mają taką ogromną klinikę, leczą nieustannie około 2-3 tysięcy pacjentów i właśnie QX jest jednym z takich tematów dodatkowych, które mierzą, to u nich na przykład pierwsze badania, podkreślam jeszcze raz, przez 2 lekarzy, którzy się tylko tym zajmują i tak dalej, trwa 6 godzin. Tak? Czyli oni tak podchodzą, tyle trwa. Siadasz i oni tak długo szperają w ciele komplementarnie, holistycznie, że można tyle czasu siedzieć. I tyle można siedzieć i tyle wyszukiwać. Ja to rozkładam w praktyce, słuchajcie, na 3 sesje, bo to nie jest łatwy temat. Chociaż też miałem taki w swoim pakiecie usług coś takiego, co się nazywało, słuchajcie, SPA, QX SPA nazwijmy, tak? Czyli taki dzień, że klient przychodził do mnie na przykład na 6 godzin, pracowaliśmy 2 godzinki, przerwa, następne i tak dalej. Wracam do ile trwa pojedyncza sesja z nowym klientem. Najpopularniejsze sesje są między 1,5 do 2,5 godzin, no do 3 godzin niektórzy tak to robią. Ta pierwsza, słuchajcie, ja pracuję albo 2 godziny, albo 2,5 i preferuję 2,5 godziny na pierwszą wizytę z tego względu, że pół godziny idzie mi na wywiad, prowadzenie, działanie. To jest mniej więcej, jak dobrze klient współpracuje, to i treściwie odpowiada, nie zastanawia się, nie opowiada całego życia,
no to ja mogę w 15 minut wprowadzić, tak? I ja to klientom też tłumaczę. Ja mam więcej czasu na analizę wyniku. Czy woli zapłacić mniej i dostać mniej praktycznie informacji, czy woli zapłacić trochę więcej i dostać więcej informacji, tak? Czyli ja tak to robię, że pierwsza jest 2,5 godziny i później najczęściej proponuję taki pakiet 3 spotkań zabiegowo-analitycznych. Robię zabiegi, bo widzicie, że ja z zabiegów wyciągam informacje. I to jest o wiele taka bardzo głęboka informacja, bo to już jest w określonych, ja robię zabiegi w określonych problematycznych miejscach i takich, które będzie stymulowało. Także to są te przedziały. Mój program, Grażyna pisze, ulubiony to kręgosłup, super. A, chodzi o tenis, Nowak Diakomicz, o super, tenis. I słuchajcie, nie tylko doślę wam jeszcze, jeżeli chodzi o Nowaka, doślę wam jeszcze Jacka Czecha, naszego paraolimpijczyka, wielokrotnego mistrza świata, słuchajcie, który do nas trafił. Myśmy go też sam do nas przyszedł, bo osiągnął już jako sportowiec, też osoba niepełnosprawna, próg, że wiedział, że musi jeszcze zacząć coś zmienić, żeby się utrzymać na tych poziomach kadry polskiej, a za tym mistrzostw Europy, świata, a nawet olimpijskich. I praktycznie rzecz biorąc, myśmy mu też pomogli i z urządzeniem, dostał urządzenie, daliśmy troszkę naszego know-howu, przyuczyliśmy i słuchajcie, chłopiec jak stare wino, im starszy, tym lepsze wyniki robi. To jest ewenement. On teraz na Mistrzostwach Świata w Singapurze w tym roku, parę miesięcy temu, zdobył dwa medale, srebrny i brązowy. Ale słuchajcie, mając 50 lat, jego konkurenci, ci sportowi, tam mieli po 20 lat. No to słuchajcie, to jest, fizjologicznie nie była ziemia, a taki człowiek ma prawie wynik jak 20-latek. No to jest coś nieprawdopodobnego. I też to tam podrzucę wam i w ogóle Jacek też jest świetnym człowiekiem i pokazuje, jak po ogromnym urazie kręgosłupa i praktycznie przykucia do wózka, można świetnie żyć. Dobra, czyli to tutaj mamy. Przejdziemy teraz, słuchajcie, jeszcze do pokazania, jeszcze pokażę też prostotę troszeczkę tych terapii. I w czwartek na tym następnym też będę dalej to kontynuował, ale na przykład zobaczcie, jeżeli ja mówiłem o tym kręgosłupie, jeżeli już tu przy nim byliśmy, wejdę sobie w kręgosłup, mam bardzo fajny panel, mój naprawdę ulubiony i mogę zacząć pracować z kręgosłupem, czyli kolejny moja potencjał terapeutyczny. Ja mam przycisk tecz i lecz przepływy energii trójwektora w kręgosłupie i pójdzie cała praca po kręgosłupie. Ja wiem jedno, słuchajcie, że nasi klienci, którzy naprawdę są topowymi w Polsce osteopatami, fizjoterapeutami, no to oni tak samo kupowali te urządzenia, bo jak zobaczyli, jak pracuje, no to mówią, nie, no to się wszystko tutaj zgadza, wszystko chodzi jak trzeba, tak to jest. No i dlatego też kupują, tak, bo wiedzą, potrafią to manualnie sprawdzić, energetycznie i tak dalej. Bardzo prosto. Słuchajcie, mogę dalej sobie później zrobić kompleks neuroemocjonalny, to są emocje osadzone w kręgosłupie i z nimi też jest praca. Mogę pójść na przykład do panelu krzyżowo-czaszkowej terapii i zobaczcie, będę terapeutą w tym obszarze. Ja mam przycisk test i lecz wszystko i praktycznie rzecz biorąc, tu chodzi o taki trening, oczywiście lecz wszystko to chodzi nie o energetyczne tematy. I ja już pracuję w kolejnym obszarze, czyli zobaczcie, jakim ja jestem tutaj multiterapeutą z tym urządzeniem, tak? I prostota działania, tylko zapamiętania, troszeczkę się nauczenia tego, gdzie kliknąć, jak pójść i po pewnym czasie też będziemy mieli w tych dla nas ulubionych obszarach taką już dużą wiedzę, dużą praktykę pracy, tak? Czyli w ten sposób możemy sobie działać, a jeszcze będziemy mogli tutaj, widzicie, przeglądarkę ciała, degenscan i tak dalej uaktywnić. To jest ta energetyczna orkiestra, ja wam to pokażę w czwartek, tak? I w ten sposób sobie będziemy działać, tak? Czyli prostota, słuchajcie, nie ma co tutaj wiele robić. Ten jeden panel znowu, zobaczcie, ma mnóstwo kolejnych paneli, a każdy panel ma kolejne panele. Także to jest takie fajne zagłębianie się w tematy, gdzie możemy pracować na mięśniach, nerwach, limfie, krążenie, bólu, trawieniu oka, sport programy, NLP, słuchajcie, to też jutro pokażę, oryginalne wyniki sarkodów, słuchajcie, czyli na tkankach i organach
ja na przykład natychmiast dostaję informację, klikając, które organy są naprawdę zestresowane. Na przykład nadnercza i tarczyca i na dole trzustka, czyli już wiem, że cały układ, słuchajcie, połączony hormonalny, nadnercza, tarczyca, trzustka, to są części też naszego układu nie tylko trawiennego, ale też i hormonalnego, tak? Tak jak tu trzustka, widzicie, hormony, czy nadnercza hormony, no i tarczyca, która no, zarządza też wieloma hormonami i metabolizmem w ciele i termoregulacją i tak dalej, tak? I mamy czakrę, zobaczcie, czyli te górne, dolne wyniki tej interpretacji, nerki hormony, szpik kostny, zastawka kątniczo-krętnicza. Słuchajcie, ja już mam o człowieku, gdzie są jego bolące punkty istotne, i w ten sposób mam też również terapię. I mówię, dobra, tu są ważniejsze dolne, to włączam leczenie dolnej trójki. Jeżeli nie, no to traktuj pierwszą trójkę. No tak to jest tu pokazane. Także świetne programy, których możemy naprawdę bardzo dużo osiągnąć, tak? Bardzo dużo popracować. To jest sportowy, no ten sport mi tam jest blisko, słuchajcie, i też takie działanie. Jeden, słuchajcie, temat, ja już tutaj mam na przykład, zobaczcie, gdzie mnie na czerwono program znowu pokazuje, na przykład acetylcholiinna, spadek kortyzolu, no, czyli wyczerpanie nadnerczy już się robi, za mało kortyzolu potrzebujemy. IgA, czyli jakieś tam ślady są, słuchajcie, też niestety powiązane. Balans hormonalny wątroby z tarczycą. On mi podpowiedział, stymuluj mentalną wizualizację z medycyny chińskiej. Stagnacja energii, leczenie tkanki, infekcje, lecz zimno, ciepło, lecz słabe chi, widzicie, czy redukuj tęsknotę za domem. O, ciekawa, widzicie, też rzecz, tak? I program mi na przykład podpowiada też linki, gdzie trzeba pójść, ale ja mam na to przycisk start i idzie i sobie mogę na przykład tą terapią stymulować od minuty do 40, tak? Czyli mam różne zakresy czasowe i sam decyduję, ale też mam nawet takie terapie, że jak tu odhaczę, zaznacz dla długotrwałej terapii, to ja mogę włączyć terapię, słuchajcie, na całą noc i sobie odejść od urządzenia, nie siedzieć przy urządzeniu i tak właśnie się też pracuje, to tak te długie terapie się też robi, tak? Także tak to wygląda. Ok, zerknę jeszcze. Katarzyna, czy QX raportuje wszystko, co wykonujemy klientowi na urządzeniu? Słuchajcie, nie. Dlatego są przyciski zrób raport, bo inaczej ten raport byłby tak obszerny, książka by wyszła z jednej rzeczy, że nie, to my decydujemy, co chcemy dodać do raportu. Ja też raport pokażę na 5. webinarze. Jak się generuje raport i w jaki sposób, ten taki, co urządzenie daje, a też pokażę sposoby tutaj w miarę, jak ja to raportuję i to, co powiedziałem, ja lubię robić dużo zrzutów, bo później mi się to przydaje, słuchajcie, w pracy tej multifunkcjonalnej, że ja mogę wrócić na przykład do tego raportu Nelsona, który Wam pokazywałem. Tam było na przykład wyszczególnione miejsce blokady przepływu, czy które tkanki, organy są zestresowane i ja wtedy w tych wszystkich dodatkowej w tej muzyce mogę tam iść i to pozaznaczać i tymi terapiami płynąć za tym, co mi powiedział QX i tam wprowadzać odpowiednie terapie. Nie na ośle, bo tam znowu będę miał 300 terapii do wyboru, tylko to, co mi mówi urządzenie. Idź tu, zrób tam. Ok, słuchajcie, to co teraz jeszcze chcę Wam pokazać na końcówkę dzisiaj, to podzielić się, słuchajcie, tematem związanym z promocją, która idzie i cenami, bo to też jest taki temat, który się dzieje. Akurat od wczoraj ruszyła i to już jest oficjalnie promocja do 30 stycznia. Jest bardzo długa i bardzo dobra, słuchajcie, promocja na urządzenia. Promocja jest do minus 20% do 30 stycznia. 20% jest na te urządzenie QXED, takie urządzenie no, mocniejsze technicznie i bardziej wypasione programowo. Praktycznie wszystkie najważniejsze programy ma poza S-Enzo. Również jest czyli to jest duża różnica, na QXS, czyli te urządzenie takie dobre na start, słuchajcie, bardziej ekonomiczne, jest gratisowo dokładana przeglądarka ciała, to jest takie wartość koło no, 5400 brutto w tej chwili, czyli też dużo przy koszcie urządzenia na poziomie 44 000 zł, no to jest tutaj ponad 10%.
wszystkie takie dodatkowe moduły, które są, czyli ta orkiestra energetyczna, ale najważniejsze, serce i mózg, najważniejsze oprogramowanie jest w obu dwóch urządzeniach. Nazywa się Omnis. Ono jest tam najważniejsze. Tutaj to jest taka świetna orkiestra. Jest minus, to jest pierwszy raz takie, powiem, dobrą promocję zrobiono, tak? No i też dla użytkowników z KIO czy innych modeli też, bo w ramach tych 40 lat były wiele innych modeli, jak na przykład Indigo, Eductor, QXCI, to są te nazwy, które się przewijały, to można właśnie taki trade-in zrobić, to jest oddaj stare i dostań nowego w tańszej cenie, tak? Słuchajcie, teraz troszeczkę o cenach. QXED kosztuje, cena regularna 127 brutto, cena promocyjna jest 101 600 brutto, czyli 82 000 złotych netto. Słuchajcie, niby dużo, ale w segmencie rynku biorezonansu jest to średnia cena, tak to Wam powiem, ale daje dużo, dużo więcej. I tu mamy oszczędność 25 400. Później to już wspominałem, tutaj QXS, ten dobry na start kosztuje 44 700, netto 36 i ten gratis przeglądarka ciała. Moduły współpracujące, o których jutro będę w czwartek pokazywał, ich jest, te wszystkie są, słuchajcie, w cenie ED, czyli w tych cenie 127 000 mamy wszystkie te moduły, te tutaj, ale dla użytkowników QXAS jest praktycznie minus 20%, czyli mogę go kupić dzisiaj każdy z tych modułów taniej o taką kwotę, no to właśnie w czwartek opowiem. Później są tak zwane modele samodzielne, słuchajcie, mini QX-y. Na to jest poświęcony trzeci moduł i będę prezentował właśnie te programy jak Noa, Prior, Senso. No i słuchajcie, będę się musiał nauczyć Rajfa w ciągu paru dni, bo ten program wszedł do życia dzisiaj. To jest nowinka totalna, to jest takie powiększenie Antisa, to jest taki program łatwy w obsłudze i moduły samodzielne mają właśnie za zadanie być bardzo proste i efektywne, czyli można praktycznie na przykład każdy jeden z jednym, no tutaj dość prosty jest Prior, Enzo jest proste, tak? To praktycznie rzecz biorąc Antis jest bardzo prosty, praktycznie PDF 2-3 razy przetestować, po 2 dniach ja już mogę usługi sprzedawać w tym segmencie, tak? Czyli też biznesowo super i również jeżeli gdzieś tam mamy tematy jeszcze dalsze. Tu mamy później ten trade-in, który jest, czyli jest minus 10%, na przykład oddając z KIO i kupując QXAS, jest to kwota 30 500 zł brutto i przechodzimy praktycznie na naprawdę wyższy. Dodam, że na przykład ten RAIF, on tylko już pracuje z QX-ami, nie pracuje ze Skio, tak? Mamy też możliwości w leasingu, bardzo dobre. Bardzo dobrą firmę znaleźliśmy, kontakt, błyskawicznie robią na odległość, podpis elektroniczny, 1-2 dni robocze i leasing podpisany. Jeżeli byście chcieli jakiejś takiej oferty na ten, to piszcie na Biuro Rezonans Życia małpa, ja to też tutaj w czat wpiszę. No, kontakt biuro i telefon do mnie to jest, słuchajcie, 503 169 030. Też Wam doślę ten plik, cennik taki promocyjny, żebyście mieli. No i też są bonusy. Słuchajcie, nie chcę już tak przedłużać dzisiaj. Te bonusy też omówię w czwartek, ale też żebyście wiedzieli, te urządzenia mają 5 lat gwarancji. To jest naprawdę bardzo dużo na rynku. 2 lata na elektrody, tak? Wszystko, co jest. Też szkolenia są w cenach. Na przykład dla ED jest 9 dni szkoleniowych, bo też to robimy, tak? Jest bezpłatny dostęp do Omnis Trilogy, to jest taka też wartość 11 000, to jest, słuchajcie, po angielsku, ale z autotranslatorem.pl, czyli można sobie oglądać, ściągnąć PDF-y, przetłumaczyć je na polski i tak dalej, tak? I praktycznie rzecz biorąc, jeszcze my dajemy bonus w tej chwili 1500 zł, gdy kupujemy notebook, czyli można sobie kupić o 1500 zł
taniej, tak? Także to jest tutaj poomawiane. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli pytania, to proszę bardzo, teraz jak najbardziej odpowiem. Piszcie śmiało i zobaczymy, co jeszcze tutaj byście chcieli się na dzisiaj dowiedzieć. Jak nie, bo też widzę, że już troszeczkę dłużej poprowadziłem niż myślałem, ale ten pierwszy webinar zawsze jest taki wejściowo, no, mnóstwo informacji i praktycznie możemy sobie tutaj jeszcze domówić, a jak nie, to serdecznie Was, słuchajcie, zapraszam Was na czwartek, godzina 19:30. Będziemy pogłębiali możliwości QX-a i eksplorowali też tą pracę właśnie multimedialną. Później mamy następny webinar poświęcony modułom samodzielnym, tym mini QX-em uproszczony do działania. Następny jest poświęcony kwestii beauty. No i 28 grudnia robimy taki finalny praktycznie webinar podsumowujący, też pokazujący tą pracę, słuchajcie, na Matrixie, też jak pracować, jak wybierać, jak pracować, doszukiwać się. Ja już jutro też pokażę, jak doszukiwać się niektórych problemów bardzo prosto, czyli nawet nie znając się na tym, ja będę wpisywać pytania do programu. Słuchajcie, ten, nazwijmy, wewnętrzny ChatGPT w tym urządzeniu, słuchajcie, jest rozwijany od 40 lat, chociaż ma też taki inny wymiar, to się nazywa hololingwistyka, czyli ja mogę w każdą linijkę wpisywać pytania, odpowiedzi, stymulować określone rzeczy. OK, słuchajcie, z mojej strony na dzisiaj wszystko. Super webinar, czekam na czwartek. Katarzyna, dziękuję. Spotykamy się w czwartek i słuchajcie, zachęcam też do kontaktu, do pytań i będziemy działać. Pozdrawiam serdecznie, dobrego wieczoru i do zobaczenia w czwartek.